Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 14 października 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 102 odcinek NT Live. Kłaniam się nisko naszym wszystkim widzom, wszystkim słuchaczom. Dobrze, że jesteście, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Fantastycznie po raz kolejny móc jest Was tutaj gościć. To wielka frajda, to wielka radość, tak więc bardzo wszystkim dziękuję za to, że już jesteście w tym momencie z nami i dołączacie do naszej widowni. Szanowni widzowie, wczoraj obchodziliśmy w Polsce Dzień Ratownictwa Medycznego. Wszystkim osobom wykonującym swoją pracę i zadania zarówno w opiece przedszpitalnej, zarówno w tej wczesnoszpitalnej, tym na jednostkach pływających, pracujących i na pokładach statków powietrznych latających, tych w miastach i małych miejscowościach składamy, drodzy Państwo, najlepsze ratownicze życzenia. Niech ta praca, jaką na co dzień wykonujemy, przynosi naprawdę wiele satysfakcji i niech daje nam tego również bezpieczeństwa i finansowego, i emocjonalnego, z którym możemy się dzielić z naszymi bliskimi. Dbajcie o naszych pacjentów, jak tylko potraficie najlepiej i uważajcie, drodzy widzowie, na siebie każdego dnia. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo mnóstwo reakcji pod tym wszystkim, co robimy. Wyobraźcie sobie Państwo, że ponad 1200 osób zareagowało na nasze wydarzenie. Czy kliknęliście, drodzy Państwo, zainteresowani, czy też nawet wezmę udział w dzisiejszym spotkaniu? Bardzo dziękujemy za wszelkie takie reakcje, kliknięcia. Jest to dla nas niesamowicie ważne. Nasz dzisiejszy gość, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, jest lekarzem anestezjologiem pracującym w szpitalach w dwóch, w Koszalinie i w Szczecinku. Ponadto jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Mówi o sobie, że jest anestezjologiem, który chce odmienić oblicze edukacji medycznej w Polsce. Drodzy Państwo, do swojego przekazu wykorzystuje Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i LinkedIn. Zamieszcza w tych obszarach, drodzy widzowie, głównie nagrania, choć nie tylko, jak się okazuje, bo jak wejdziemy na stronę internetową naszego gościa, to również blog tam się znajdzie, ale nie tylko blog, o tym nieco później. W tworzonych przez siebie treściach nasz gość przekazuje wiedzę w pigułce, podaną w bardzo przystępny, w bardzo skondensowany sposób, a ta wiedza dotyczy medycyny stanów nagłych. Dzisiaj w tym 102 odcinku NT Live głównym wątkiem będzie edukacja medyczna, a szczególnie ta dotycząca właśnie stanów nagłych, której zaproszony gość jest bardzo oddany, jest wielkim miłośnikiem akurat tej dziedziny. Właśnie połączenie, drodzy widzowie i słuchacze, aktywności zawodowej, pracy akademickiej i działalności w mediach społecznościowych powoduje, że nasz gość jest jedną z najbardziej rozpoznawanych osób zajmujących się edukowaniem medyków w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że połączenie tej wiedzy teoretycznej, praktycznych umiejętności, doświadczenia klinicznego przede wszystkim przydaje się medykom już na etapie samego kształcenia, ale również później, kiedy oglądamy te materiały, oglądamy te rolki, te nagrania, to również dla nas, dla medyków już pracujących, to niesamowita dawka wiedzy i umiejętności, które właśnie na podstawie tej wiedzy będziemy budować. Dzisiejszy gość, który za moment pokaże się Państwu, już za kilka dni spotka się z uczestnikami 12 Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych w Krakowie. Będzie miał tam swój wykład w sesji inauguracyjnej i przedstawi tam temat sumienie w medycynie. Ale dzisiaj w audycji w NT Live właśnie rozpoczniemy ten rewelacyjny tydzień, którego wspólnym mianownikiem właśnie będzie kongres w Krakowie. To będzie okazja do tego, żeby zobaczyć wiele osób, spotkać wielu z Was bardzo na żywo, wiele wydarzeń, wiele wywiadów, które mamy dla Państwa zaplanowanych. Tak więc, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta w racjowniczym świetle, zapraszam do studia naszego gościa, a jest z nim pan dr Krzysztof Wernicki. Dobry wieczór, Krzysztofie. Cześć, witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać, że mnie widać, ten, kto mnie ogląda. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że takie miłe i zaproszenie, i wprowadzenie. Mam nadzieję, że będę mógł coś wprowadzić takiego w życie słuchaczy, co im da wartość. Dziękuję Tobie bardzo. Zanim zapytam, gdzie nas dzisiaj ugościłeś i skąd do nas będziesz dzisiaj mówił, to pozwolisz, że już odniosę się do naszych wszystkich widzów i słuchaczy
I tu namawiam, drodzy Państwo, żebyście dodając hashtag NTLive napisali na przykład, że jesteście w jakiejś miejscowości, może w województwie, może w konkretnym sytuacji typu na przykład dyżur. Tak więc zachęcam do tego kontaktu. A nasz gość to, Krzysztofie, to gdzie nas dzisiaj ugościłeś? Bo widzę w kominku już napalone, a to gdzie to miejsce? Tak, ja jestem u siebie w domu, taka pora, że jestem zwykle w domu, tak się staram przynajmniej. Kominek, no mam nadzieję, że trochę doda przyjemności i takiej ciepłości, tak się chciałem dopasować do tej Norwegii, którą mi się kojarzy nazwa organizacji i tak stwierdziłem, że i sweter, i kominek tak będzie w klimacie. Mam herbatkę, mam nadzieję, że będzie ciepło i miło. Ale jeżeli włączysz piosenkę Last Christmas o tej porze roku, to się nie spodoba. To na pewno się nie spodoba. Nie, to nie ja. Nie. Ja myślę, że na wszystko jest czas i dla mnie to jeszcze nie jest ten czas. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, te zapewnienia padły, więc bardzo się cieszę. Napiszcie koniecznie raz jeszcze, skąd nas dzisiaj będziecie słuchać. To jest niesamowite, drodzy Państwo. 5. sezon nam się rozpoczął, już byliśmy w kilku miejscach, bardzo aktywnie. Jest z nami również dzisiaj pani Jagoda Nowak, sekretarz naszej redakcji, która będzie czuwała w komentarzach, będzie się odzywała, będzie wskazywała te przestrzenie, gdzie Krzysztof prowadzi swoją działalność. I o niej też będziemy rozmawiać w tej części pierwszej wywiadowczej, jak już wspomniałem, dzisiaj 102 odcinek Mental Life, który żeśmy właśnie zatytułowali Edukacja w medycynie stanów nagłych. I faktycznie bardzo się cieszę, że udało się nam w końcu, drogi Krzysztofie, porozmawiać na parę dni przed kongresem w Krakowie, bo wiemy, że się tam właśnie wybierasz. Może nie będziemy zdradzać całej prezentacji i twojego tematu, ale gdybyś mógł chociaż powiedzieć, dlaczego taki temat, dlaczego o sumieniu w medycynie będziesz opowiadał uczestnikom kongresu? Wydaje mi się, że sumienie jest takim najbardziej uniwersalnym tematem i będąc tematem uniwersalnym, który dotyczy nas wszystkich każdego dnia, jednocześnie myślę, że mogę pokazać własną perspektywę na ten temat, która jest nieco inna niż takie popularne rozumienie sumienia. No i tyle może. Nie będę zdradzał faktycznie całej koncepcji tego, nie będę spoilerował, bo storytelling jest dla mnie też ważną częścią edukacji, a jeżeli zdradzę za dużo, no to ten storytelling mi się rozsypie, więc mam nadzieję, że tyle wystarczy tym, którzy będą chcieli tego posłuchać na żywo. Tak, na pewno. I tutaj w tym momencie zapraszamy wszystkich tych Państwa, którzy zarejestrowali się do udziału w kongresie, tym fizycznym, żebyście byli z nami, a te osoby, które nie mogą być z nami w kongresie w Krakowie, zachęcamy do tego, żeby się zarejestrować. Jeszcze online rejestracja, z tego co wiem, nadal trwa. Pozdrawiam wszystkich, którzy są z nami, osoby, które znacie Państwo doskonale. No jest z nami dzisiaj Krzysztof Kotliński z Paramedic Pola Ratownictwo. Krzysztofie, dziękuję Tobie za informację, którą podałeś w swoich mediach społecznościowych o tym właśnie spotkaniu dzisiejszym z Krzysztofem. Jesteś stałym wspieraczem naszego kanału, za co jestem Tobie bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że pozostałe osoby, które na co dzień są z nami, które wspierają to wszystko, co robimy, będą również. No jest z nami Karol Wojczak, tak więc jest Toruń, mnóstwo ważnych, drogich nam osób, ciekawych widzów i słuchaczy jest dzisiaj mnóstwo. Jest z nami Łukasz Derkacz, Nysa pozdrawia z dyżuru. Nysa, trzymajcie się, mam nadzieję, że już udało się Wam SOR odgruzować i to wszystko, co tam się teraz dzieje, służyć tylko będzie jak najlepiej naszym pacjentom, za co już w tym momencie Wam bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof, ta część pierwsza, postaram się troszeczkę z Tobą porozmawiać o takich kwestiach związanych z Twoją działalnością, dlaczego i po co. Ale wiesz co, kiedy wchodzi się do Ciebie na stronę internetową, to jest tam napisane, że lekarz anestezjolog w szpitalach, wspomniałem jedno i drugie miejsce, no i napisałeś coś takiego, że o ile działalność anestezjologa można powiedzieć, że jest to praca. Co miałeś na myśli? Co dokładnie chciałeś przekazać odbiorcom, pisząc takie słowa? Jak sobie zobaczycie w moje bio, to ono jest napisane tak pół żartem, pół serio. I tam każda informacja, która jest o mnie, to jest przyprawiona próbą przynajmniej żartu.
I to jest takie mrugnięcie okiem w stronę ludzi, którzy gdzieś tam z anestezjologią mają styczność w szpitalach, zwłaszcza zabiegowców, którzy uważają, że anestezjolog tylko sobie siedzi na krześle i nic nie robi. I jakby walor edukacyjny z tego wszystkiego, który można wyciągnąć, że anestezjolog tylko siedzi i nic nie robi, jest taki, który kiedyś mi przekazał jeden ze starszych anestezjologów, który mnie uczył zawodu. Mówił, że tak właśnie ma być, jeżeli anestezjolog dobrze pracuje. Czyli anestezjolog, który dobrze pracuje, faktycznie siedzi i nic nie robi, bo on wyprzedza to, co się dzieje. On nie biega jak kot z pęcherzem po sali operacyjnej, tylko obserwuje i stara się wyprzedzać te najgorsze ewentualności, najgorsze wypadki i wtedy faktycznie jest spokój. I z zewnątrz to może trochę tak wyglądać, że my nic nie robimy, tylko sobie siedzimy i obserwujemy, ale można to odnieść do wszystkich stanów nagłych. Jeżeli chcemy, żeby było dobrze, jeżeli chcemy, żeby pacjent był zaopiekowany, to musimy wyprzedzać i wtedy ten spokój to widać po akcji, widzą też to obserwatorzy, widzi też to rodzina. No, wszystkim jest generalnie lepiej. I jeszcze jedna rzecz, która mi się nasuwa, jak o tym myślę, to właśnie, że ja w tym bio napisałem tak trochę żartobliwie, to też jest istotne w edukacji. To pewnie ktoś, kto mnie śledzi, ten wie, że ja większość tych moich treści staram się gdzieś tam jakiś humor wpleść. Część jest poważniejsza oczywiście, kiedy temat uważam, że jakby nie służy żartom. Natomiast wydaje mi się, że humor jest bardzo ważnym motorem przekazywania wiedzy. No i tak bym to wyjaśnił, te moje słowa. Z jednej strony anestezjolog nic nie robi, ale to dobrze, tak ma być, mamy wyprzedzać, a z drugiej strony humor w doniesieniu komunikatu jest bardzo, bardzo ważny. Dziękuję za to wyjaśnienie. Pośród widzów i słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami, już zwróciłem uwagę, że jest dwóch jegomościów. Jeden pozdrawia nas obu, jest nim Tomek Górecki. Idealnie chyba pasuje dzisiaj tutaj do naszej widowni, bo Tomek od wielu lat zajmuje się edukacją. Tomek od wielu lat prowadzi kursy certyfikowane i przez ręce Tomka w tym dobrym słowa znaczeniu przeszło setki, jak nie tysiące osób. Tak więc myślę, że będzie zainteresowany tym, co dzisiaj będziesz chciał, Krzysztof, powiedzieć, a drugą taką osobą będzie Jacek Wawrzynek, który również o edukacji medycznej z pewnością może dużo powiedzieć. Sam edukuje, sam trenuje, sam ćwiczy innych, ale też ćwiczy sam siebie, bo pracuje, praktykuje, a również kieruje zakładem ratownictwa, co jest bardzo ważne. Panowie, bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj, bo myślę, że w kontekście edukacji medycznej wasze osoby, które tutaj widzimy, na pewno dodają ogromnie dużo znaczenia do naszego spotkania. Zanim wejdziemy w edukację medyczną, to dowiemy się też na twojej stronie internetowej, że masz oprócz pasji, jaką jest edukacja medyczna, masz jeszcze jedno hobby i to jest jedzenie. No to po tobie nie widać, żebyś jakoś był bardzo wyeksponowany na zewnątrz tym twoim hobby, no ale może dwa zdania. Dlaczego akurat anestezjolog, edukacja medyczna i jedzenie? Dwa zdania. Jeszcze cofnijmy się do tych panów. Oczywiście też obu pozdrawiam, szczególnie ciepło Jacka, bo się dobrze poznaliśmy podczas mojego wystąpienia na Śląsku. A jeśli chodzi o jedzenie, no każdy ma jakieś słabości. Jedzenie to jest moja słabość, którą jakoś tam staram się jeszcze kontrolować, ale z wiekiem coraz trudniej mi to wychodzi. Mam nadzieję, że mi się uda. Moja żona mówi, że ja odchudzam się ze skąpstwa, bo nie chcę kupować większych spodni. Jest w tym dużo prawdy. Słuchaj, wiemy, że planujesz ekspansję na pyszne.pl, ale jeszcze nie wiesz, jak to zacząć. Czy już ogarnąłeś ten temat, czy jeszcze jesteś w trakcie, powiedz? No tak pomyślałem sobie, że na przykład tak jak są ciasteczka z wróżbą, tak można by do każdego posiłku dostarczać do medyków zamawiających na pyszne.pl jakiś fakt dopasowany do ich dyżuru. Może coś takiego. Wiesz co, bo ja mam dla ciebie niespodziankę taką, przygotowałem sobie w kooperacji z czatem GPT. Wyobraź sobie, że poprosiłem czat GPT, żeby on tutaj przygotował, drogi Krzysztofie, wskazówki, jak rozpocząć na pyszne.pl.
Tak więc wpisałem, poprosiłem czata, żeby tutaj nas wsparł swoją wiedzą i przygotował kilka punktów, które są do twojej dyspozycji. To są 3 arkusze, na których znajdziesz 8 punktów, gdzie jest wszystko rozpisane elegancko, jak zabłysnąć na pyszne.pl. Już błyszczysz na tej przestrzeni, w tej przestrzeni związanej z edukacją medyczną, a jak zastosujesz te wskazówki związane z wejściem na pyszne.pl, to już sukces murowany. No teraz dzięki tym poradom będę dosłownie wychodził ludziom z lodówki. O, i elegancko. Tak więc to jest taki drobny upominek z naszej strony, od naszej całej redakcji. Tak więc wyślę tobie w wolnym czasie. Mam nadzieję, że znajdziesz tam coś dla siebie. Idąc w kierunku edukacji medycznej, aż nie sposób zapytać, jak to się stało, że w ogóle zdecydowałeś się, żeby zostać lekarzem medycyny, a jakbyś mógł też jeszcze do tego dodać, i dlaczego akurat stany nagłe i dlaczego akurat anestezjologia? Lekarzem stwierdziłem, że zostanę gdzieś w okolicach gimnazjum. Załapałem się jeszcze na gimnazja, na ten taki moment w historii, kiedy te gimnazja były. Teraz już ich znowu nie ma. To nie było tam za bardzo szlachetnych pobudek na początku, szczerze mówiąc. Dosyć dobrze mi szła nauka, tak sobie szedł mi sport, więc stwierdziłem, że skoro nauka dobrze mi idzie, to warto wybrać jakiś kierunek, gdzie to będzie mój atut. No i wchodziły w grę prawo, medycyna, takie najbardziej kierunki, które wydawały się dostępne dla mnie. No i z tych dwóch bardziej mi się podobała medycyna. No i tyle, żadnej poetyckości w tym nie było. Natomiast potem oczywiście zobaczyłem, że to był dobry wybór, ale więcej w tym było farta niż faktycznie powołania. Okej. A anestezjologia to był jakiś taki moment, który powiedziałeś, no skoro można na legalu kogoś grzecznie uśpić i potem z tego stanu wybudzić i jeszcze za to zapłacą, jeszcze można się trochę czuć jak przysłowiowy Pan Bóg, to było tam odrobinę ekscytacji w tym, czy to też na takiej zasadzie, no niech będzie? Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o anestezjologię, to był zdecydowanie bardziej świadomy wybór. Pierwsza rzecz, na której mi zależało, to chciałem się zajmować właśnie czymś, co jest poważne. Ciężko mi było sobie siebie wyobrazić, na przykład w gabinecie lekarza rodzinnego. Nie mam nic do tej działki. Uważam, że lekarze rodzinni robią najważniejszą pracę, jeśli chodzi o lekarzy, taką pracę u podstaw, natomiast to zupełnie nie jest coś, w czym ja bym się umiał odnaleźć. Nie mam takich kompetencji, nie mam ciągu w tę stronę, więc chciałem robić coś grubego. Medycyna ratunkowa, stany nagłe, coś takiego, co podnosi adrenalinę. I to był pierwsza pobudka. Druga rzecz to jest taka, że ciągnęło mnie do zabiegówki, natomiast w stanie, to się szybko okazało na studiach, że stanie przy stole operacyjnym, czy stanie na sali operacyjnej przez długie godziny to nie jest coś, co mnie kręci, że fizycznie nie za bardzo mi się to podoba. Uważałem, że spędzanie długich godzin, wtedy jako student, bezczynnie na sali operacyjnej, to jest najgorsza rzecz na świecie, co obecnie robię zawodowo. Spędzam długie godziny bezczynnie na sali operacyjnej, ale to taki chichot losu trochę. No i ta anestezjologia gdzieś była po środku, czyli to była taka zabiegówka, ale drobna zabiegówka i można było coś zrobić przy pacjencie, ale też to nie była taka ciężka zabiegówka i stanie długie godziny przy stole. Trzecia rzecz, na której bardzo mi zależało, to jest to, żeby się nauczyć dobrze leczyć ból. Zależało mi, żeby obsługiwać te wszystkie morfiny, oksykodony i fentanyle. I to się spełniło podwójnie, bo nie dość, że na sali operacyjnej tak niedawno zacząłem pracować w poradni leczenia bólu. Szkoląc się tutaj pod okiem takiego kolegi znanego w Polsce, a może już powoli nawet na świecie, więc miałem takiego dużego farta. I ostatnia rzecz, to bardzo mi się podobało USG. A USG w anestezjologii jest coraz popularniejsze, zresztą w całej medycynie. I to USG to nie jest tylko USG diagnostyczne, ale też USG zabiegowe, czyli wykorzystujemy USG chociażby do wkłuć. Na ten temat zresztą zrobiliśmy jakiś czas temu szkolenie dla ratowników medycznych właśnie z wykorzystania USG w ratownictwie medycznym. Tam się skupiliśmy na dostępach dożylnych obwodowych.
bardzo fajna nowa działka, która jest teraz promowana dosyć mocno przez nowe stowarzyszenie, które powstało właśnie na ten temat, ale też rzecz, która bardzo by mi się marzyła, a której jeszcze nie ma i na którą namawiam bardzo Jacka Wawrzynka, żeby lobbował w tę stronę, czyli żeby ratownicy medyczni mogli wykonywać blokady, takie ratunkowe blokady w terenie, w zespole ratownictwa medycznego na SOR-ze, na przykład kiedy mamy złamanie szyjki kości udowej, to możemy takim jednym prostym zastrzykiem zrobić z pacjenta wyjącego z bólu, pacjenta współpracującego, uśmiechniętego, który nam się przenieść na noszę, położyć, przekręcić. Takim najbardziej spektakularnym przykładem użycia USG i tych blokad jest na przykład złamanie trzonu kości udowej, które jest wybitnie bolesne. I mieliśmy takiego chłopaka, jak jeszcze pracowałem na OJOM-ie dziecięcym, kiedy taką właśnie blokadę zaaplikowaliśmy. To była blokada nerwu udowego. Tak się składa, że kość udowa, wielka, ogromna, gruba kość, która wydaje się ciężką znieczulić, jest unerwiona jednym, nie takim dużym, łatwo dostępnym nerwem udowym. I znieczulenie tego nerwu udowego sprawiło, że takie złamanie z przemieszczeniem, które dosłownie ten chłopak wył z bólu, zamieniło się w zupełnie bezbolesną rzecz, co w pewnym momencie było trochę ryzykowne, bo on sobie zaczął machać tą złamaną nogą, ale szybko go zapewniliśmy, że to się nie skończy dobrze. Natomiast to pokazuje, jak duża siła jest tych blokad obwodowych i bardzo by mi się marzyło, żeby te blokady, tak jak zresztą za granicą, bo ja sobie tego nie wymyśliłem, za granicą we Francji chociażby ratownicy medyczni mają uprawnienia do wykonywania blokad obwodowych pod USG i w ten sposób przynoszenia ulgi swoim pacjentom. No więc te 4 rzeczy, już tak trochę zdryfowałem, ale jak zapytałem się Ciebie o czas, który mamy na ten podcast, to powiedziałeś, że mamy dosyć dużo czasu, więc stwierdziłem, że takie prawo podcastu, że tak sobie trochę meandrujemy, dryfujemy, że mogę się rozwinąć, więc się rozwijam, ale podsumowując to Twoje pytanie, czyli coś poważnego, leczenie bólu i USG, no i to dało taką, no i taka drobna zabiegówka i te 4 rzeczy dały taką mieszankę w postaci anestezjologii, co było absolutnie strzałem w dziesiątkę, jestem z tego w 120% zadowolony, nie wyobrażam sobie robić nic innego. Te wszystkie rzeczy, które robiłem po drodze, które gdzieś tam przylegały do anestezjologii, czyli OJOM dziecięcy, OJOM noworodkowy, który zahaczyłem, hospicjum, były naprawdę bardzo, bardzo interesujące i to była taka faktycznie, nadal jest, pomoc cierpiącemu człowiekowi, za co jestem losowi bardzo, bardzo wdzięczny. Pozwolisz, że ja też za to Tobie podziękuję, bo spotykam w swojej pracy wielu pacjentów cierpiących z bólu, ale nawet nie z powodu tego, że dokonał się jakiś uraz, zdarzenie nagłe, ale są to pacjenci, którzy żyją w przewlekłym bólu i dostają się prędzej czy później, czasami niestety później do specjalistów zajmujących się leczeniem bólu i kiedy z nimi rozmawiamy, kiedy oni dzielą się swoimi doświadczeniami właśnie związanymi z poradnią leczenia bólu, to nasuwa mi się przede wszystkim wielkie dziękuję dla Ciebie, za całego personelu, który w takich placówkach pracuje, łącznie z hospicjami, wszędzie tam, gdzie ten ból przewlekły jest i bardzo za to dziękuję, że też w taki sposób dbasz o naszych pacjentów, dbacie w zespole terapeutycznym. A druga rzecz, o którą chciałbym teraz tylko dodać do tego, co powiedziałeś, te blokady widzę bardzo regularnie w swoim SOR-ze, kiedy przyjeżdżamy z naszym pacjentem, z tak zwanym FCF-em, z urazem, o którym powiedziałeś, lekarze bardzo często decydują się na zrobienie takiej blokady. Przed chwilą jeden z naszych gości skomentował te kwestie, ten wątek. Zrobimy mały wyjątek od odstępstwa, odstępstwo od reguły, bo ten Q&A będzie w drugiej części, ale pan Łukasz Moskal, który jest z nami, zadał pytanie: blokada? Nie wystarczy odpowiednia podaż przeciwbólowych leków. Taki komentarz, ale też odnieść się do niego, a później, drodzy Państwo, będzie czas na Q&A, więc tych pytań możecie przygotować dla Krzysztofa mnóstwo. Myślę, że blokada jest narzędziem
takim jak każde inne narzędzie, jak fentanyl, jak paracetamol. Jeżeli masz, Łukasz, takie doświadczenia, że ty umiesz tak dopasować leki, że nic innego ci nie jest potrzebne, nie masz działań niepożądanych, jakichś tam wymiotów, czegoś takiego, super, fajnie. Te narzędzia, które masz, ci wystarczają. Natomiast To tylko wydaje ja. mi się, że warto mieć, ja tak czuję, że lepiej mieć więcej narzędzi niż mniej. I ja osobiście bardzo sobie cenię to, nie tylko dlatego, że to uśmierza ból tu i teraz, ale też nie zapominaj, że jak przywozisz tego pacjenta, to on jeszcze tam na sorze jakiś czas spędzi. I jak masz dobry, fajny SOR i dobrze wam się współpracuje, to super. Ale tak jak ja oddaję pacjentów po zabiegach operacyjnych na oddziały, na sale pooperacyjne, tak kiedy i wy oddajecie na SOR-y, no to tak nie do końca już macie kontrolę, co się tam się z nimi dzieje. Fentanyl, który jest super, działa szybko, działa mocno, ale też niestety działa krótko. Wywietrzeje z tego pacjenta i jest takie ryzyko, że to okienko, w którym pomiędzy wywietrzeniem z pacjenta, przestania działania fentanylu, a tym, jak dostanie na SOR-ze odpowiednie leczenie przeciwbólowe, będzie zbyt duże. I oczywiście wchodzimy tutaj w takie trochę śliskie kwestie, czy my powinniśmy być odpowiedzialni za to, co robią potem z pacjentem inni ludzie, czy my powinniśmy naprawiać świat, czy ja powinienem teraz robić blokadę w karetce, gdzieś tam w takich warunkach, może nie do końca optymalnych do tego, bo się boję, że mój SOR nie działa tak jak trzeba. No, nie mi to oceniać. Myślę, że takie narzędzie warto mieć w swoim arsenale. Jeżeli nie czujesz potrzeby używania go, spoko, nie namawiam, natomiast wydaje mi się, że duża część z Was, kiedy mówiłem o tym, z Was mam na myśli ratowników medycznych, raczej stwierdziła, że to by się mogło przydać, Z pewnością w Krakowie, kiedy będziemy rozmawiać o różnych kwestiach, które nurtują ratowników medycznych i myślę, że ten temat będzie do nas powracał. Panie Łukaszu, serdecznie dzięki za ten komentarz, a na pozostałe pytania do naszego gościa zachęcam do tej trzeciej części. Mnóstwo osób dzisiaj z nami, blisko 300 osób nas ogląda, słucha, to jest coś niesamowitego. Bardzo, bardzo za to dziękujemy i bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj Państwo z nami i że znowu wygraliśmy z Netflixem. Mam takie pytanie. A ty jak wspominasz swoją edukację medyczną? Jak ty w 2 zdaniach mógłbyś, no może nawet 6, bo czasu mamy mnóstwo, mógłbyś się odnieść do tego, co ty przeżyłeś jako student, jako medyk na odpowiednich etapach swojej edukacji? Zadam za chwilkę uzupełniające pytanie, ale kiedy słyszysz takie pytanie, czytasz takie pytanie, to co sobie myślisz? Bardzo źle wspominam. Bardzo źle. Studenci, zwłaszcza kierunku lekarskiego, nie wiem jak z innymi kierunkami, nie umiem się wypowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o kierunek lekarski, no to są traktowani w klinikach jak szmaty do podłogi, czyli są absolutnie najniżej w hierarchii. Nie ma nic złego w byciu najniżej w hierarchii, to jest w porządku, tylko pytanie, jak się kogoś takiego traktuje. No traktowało się nas źle, jako zawali drogi, jako ludzi, którzy nie mają dobrej woli, mimo że mieliśmy dobrą wolę, jako ludzi, na których można wyładować swoje negatywne emocje. To jest jeden temat, ten emocjonalny. A drugi temat to jest taki, że no bardzo mi dokuczało to i też słyszę to bardzo często od aktualnych studentów medycyny, jak bardzo niepraktyczne są te studia. I ten brak szacunku ze strony kadry medycznej, tych, którzy nas uczyli, ale też tych, którzy nas spotykali, nie ucząc nas, ale mając z nami kontakt i wiedząc, że my jesteśmy studentami,
połączony z takim brakiem praktycznej wiedzy albo bardzo małym promilem tej praktycznej wiedzy sprawiał, że bardzo szybko czuliśmy się zrezygnowani, przeciążeni i wiem, że teraz część studentów medycyny mówi wręcz, że oni jeszcze nie zaczęli pracować, a już są wypaleni, co ja doskonale rozumiem. I kiedy ja mówię, że chciałbym zmienić oblicze edukacji medycznej, to ja oczywiście bardzo bym chciał zmienić, natomiast nie łudzę się, ludzie są ludźmi i ja mogę tylko robić najlepiej tą robotę swoją, jak robię, mogę swoich studentów uczyć najlepiej, jak umiem, dawać im tyle, ile mam, ale wiem, że świata nie zmienię i wiem, że w klinikach może być ciutkę lepiej i na to liczę, że ta moja działalność natchnie tych, którzy obserwują i stwierdzą, że może można, że może warto inaczej. No dobrze, tylko trochę mi się kłóci z tym, co też znalazłem na stronie internetowej. Może to był żart. Mam nadzieję, że tak, że jeszcze nikomu nie udało się zdać u ciebie egzaminu. No to jak, jesteś tym przyjacielem tych studentów, czy nie jesteś tym edukatorem, a może coś w tej edukacji twojej jest nie tak? To był żart. To był żart. Każde tam zdanie, które przeczytasz na tej stronie, zaczyna się od czegoś poważnego, a kończy się żartem i to jest ewidentnie żart. Natomiast jeśli chodzi o egzaminy, które są u mnie, one są i trudne, i łatwe zarazem. Ja mam takie podejście do egzaminów, że no wiadomo, uczę tyle, ile mogę, natomiast egzamin u mnie jest bardzo prosty. Każdy student dostaje ileś tam kartek A4. Ostatnio powiedziałem, że to będzie 6, a było 26, za co przepraszam wszystkich studentów. Natomiast na tych wszystkich 26 kartkach jest cały materiał, który ja wymagam na egzaminie. Pewnie jak popracuję jeszcze trochę, to ta ilość kartek będzie rosła, bo ona rośnie z roku na rok. Natomiast tam są rzeczy, które ja absolutnie chcę, żeby ten student wiedział i tylko to. I nic więcej. Jeżeli ktoś na egzamin się nauczy tych 26 stron, to egzamin ma zdany. Ja niczego więcej nie wymagam. Jeżeli ja coś dopytuję, a ktoś mi powie, no ale tego nie było na kartkach. Mówię, okej, nie było na kartkach, moja wina, nie było pytania. Mam też staram się jak najsprawiedliwiej oceniać, czyli mam taki system, w którym dzielę sobie pytania, które na tych kartkach są, na 3 kategorie, krótkie, długie i średnie. I pytanie długie jest warte 3 punkty, pytanie krótkie jest warte 1 punkt, a pytanie średnie jest warte 2 punkty. Zadaję równowartość pytań równą 6 punktom, czyli na przykład jedno długie za 3 punkty i do tego 3 krótkie, a razem 6 punktów. Zdaje ten, kto ma 4 punkty, czyli trzeba odpowiedzieć na przykład na jedno długie pytanie, jedno krótkie, to co na kartce, koniec. Reszta beton, baton, można nic nie wiedzieć. Wydaje mi się to dosyć sprawiedliwe i wydaje mi się to dosyć dobrym narzędziem, nie tyle do oceny tego, ile się ktoś uczył, bo to trudno ocenić. Wydaje mi się, że egzaminy ustne dosyć słabo oceniają to, ile się ktoś uczył, natomiast bardzo dobrze oceniają, czy się ktoś uczył. Tego się nie da za bardzo oszukać. Jeśli chodzi o testy, to tam można nastrzelać. Można się nauczyć, można się nie nauczyć, można coś nastrzelać. Natomiast egzaminy ustne przeprowadzane w ten sposób, w moim odczuciu, ja jestem w stanie wychwycić większość tych ludzi, którzy sobie stwierdziła, dobra, tam przejrzę przed egzaminem i jakoś to będzie. No, zwykle jakoś to nie jest. Zwykle jednak trzeba przysiąść i się tego nauczyć. Dlatego też, że ja uważam, że te egzaminy ustne nie dają możliwości oceny, ile się ktoś nauczył, ale czy w ogóle się uczył, to ja przyznaję tylko 2 oceny. 2 i 5. Albo się ktoś uczył, albo się ktoś nie uczył. I wydaje mi się to na ten moment, na ten rok, też takim systemem będę szedł, najbardziej sprawiedliwy system. Tego się trzymam. Jeżeli to będzie ewoluowało, no to będzie, ale póki co to tak sobie to wymyśliłam.
Jaki to będzie sposób, to niech każdy oceni. Ważne, że był skuteczny. Przed momentem, kiedy zapytałem Ciebie o Twoje wspomnienia związane z Twoim etapem edukacji, no odniosłeś się do tego tak, jak żeśmy słyszeli. A czy jest mimo wszystko w tym czarnym scenariuszu Twojej przeszłości edukacyjnej coś, za czym tęsknisz, coś, czego teraz nie zauważamy w procesach edukacyjnych? Może coś w tak zwanych dawnych czasach było skonstruowane nieco inaczej, co zgubiliśmy po drodze, kiedy ewoluują systemy edukacji, co z pewnością mogłoby się przydać. Może takiego czegoś nie być. To tutaj chętnie usłyszymy, co masz do powiedzenia. Ja myślę, że to, co się dzieje w edukacji, to, co się dzieje z całym światem i całym społeczeństwem. Czyli my jesteśmy coraz bardziej wrażliwsi jako ludzie na krzywdę innego człowieka, ale też wrażliwsi na krzywdę naszą własną, co ma swoje plusy i minusy, bo to, że jesteśmy wrażliwsi na krzywdę drugiego człowieka, to ma oczywiście plusy w opiece zdrowotnej bezdyskusyjne. Natomiast czasami wydaje mi się, że za bardzo dzielimy włos na czworo i to, co czasami trzeba by było zrobić, tak jak się trochę robiło w średniowieczu, czyli po prostu zacisnąć zęby, to my już nie będziemy w stanie tego zrobić. Czyli wszystko będzie musiało być znieczulone idealnie, no bo jesteśmy coraz mięksi, więc fajnie, że jesteśmy coraz mięksi, bo jesteśmy dla siebie coraz lepsi, ale z drugiej strony musimy być dla siebie coraz lepsi, bo jesteśmy coraz mięksi. I tak samo jest w edukacji, myślę, czyli to traktowanie studentów jest coraz lepsze, myślę, coraz więcej studenci są świadomi swoich praw, natomiast też są bardziej wrażliwi i przez to nie są w stanie tak mocno zacisnąć zębów, są bardziej krusi. I też w pracy tak jest, czyli kiedyś normą było, że ktoś brał 17 dyżurów, popijał sobie wódką i szedł sobie na następny dyżur. Teraz nikt tak nie robi, wszyscy sobie cenimy work-life balance i chcemy mieć normalne życie. To jest oczywiście dobre, no ale znowu, jesteśmy coraz mięksi i na przykład jeśli przyjdzie jakiś kryzys, jeżeli przyjdzie jakieś sytuacje dramatyczne w naszym życiu, to może to być dla nas za dużo. Więc widzę taką zmianę, że jest lepiej, ale im jest lepiej, tym my jesteśmy delikatniejsi w każdym aspekcie, w tym w edukacji. Drodzy Państwo, przypomnę dzisiaj, że spotkanie z Krzysztofem jest w takim głównym nurcie edukacji w medycynie stanów nagłych, ale ta definicja, czy to słowo edukacja z pewnością będzie wielokrotnie dzisiaj padało i mam nadzieję, że często będzie padać również w Waszych komentarzach. Zachęcam do tego, żebyście komentowali przebieg rozmowy, bo może Krzysztof, może obserwujące nas osoby, wspomnieliśmy Tomka, Jacka i wielu wspaniałych innych akademickich wykładowców do tego, że może coś dla siebie, do swojej praktyki przyjmą. Tak więc zachęcamy do tego, żebyście Państwo pisali w komentarzach właśnie swoje spostrzeżenia, swoje myśli, a w tej części Q&A zarezerwowali trochę czasu na to, żeby zadać pytanie Krzysztofowi. Wspomniałeś, że Twoja działalność zrodziła się jako sposób na wypełnienie tak zwanych spokojniejszych dyżurów. Taka przestrzeń, gdzie może rzeczywiście w tym uporządkowaniu, o którym mówiłeś na początku, kiedy nie doprowadzamy do chaosu, kiedy nie biegamy, kiedy nie szukamy czegoś, kiedy mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z pacjentem, no miałeś możliwość stworzyć takie coś. Czy tylko to był jedyny powód, czy coś jeszcze? To była przestrzeń, żeby to zrobić. To była przestrzeń, natomiast we mnie zawsze się działo gdzieś taka potrzeba uzewnętrznienia, uczenia, występowania, pisania. Jak byłem młodszy, to pamiętam, że zawsze pisałem strony internetowe. Wtedy strony internetowe można było napisać w notatniku, znając HTML-a. To ja strony internetowe to jeszcze wtedy pisałem, tak dosłownie z palca, z ręki. No teraz to już jest zupełnie nierealne, ale gdzieś we mnie taka chęć tworzenia była. Jak
byłem w szkole, byłem w liceum, no to dosyć dobrze mi szło z polskiego, na jakiejś olimpiadzie nawet byłem i tak to się tak trochę nie kleiło. Tutaj medycyna, na którą fizyka, chemia, biologia, a tutaj gdzieś ten język polski, język angielski i tak sobie myślałem, czy to nie jest bez sensu, czy to nie jest tak za bardzo rozsmarowane. Ale widzę teraz, że to miało głęboki sens i te wszystkie umiejętności, które gdzieś przez lata we mnie były, kiełkowały, one się wszystkie w jedno złożyły w taką właśnie działalność, szeroko pojętą działalność edukacyjną. Nawet gry komputerowe, o które być może zamierzałeś w którymś z pytań zapytać, Tak. one też mnie ukształtowały, bo to, o czym się teraz mówi, czyli o grywalizacji edukacji, to jest coś, co mi się bardzo marzy. I takim moim projektem, który byłby moim absolutnym marzeniem, to by była właśnie taka platforma edukacyjna oparta o grę, w której jest fabuła, w której jest pacjent, którym się trzeba zająć, w którym są jakieś poziomy, levele. Ja wiem, że dużo osób stara się to zrobić, ale to jeszcze nie jest to, jak ja bym to widział, bo tam jest za mało właśnie takiego storytellingu, takiego RPG. Jeżeli ktoś grał w RPG, to wie, o czym mówię, takiej przygody, rozwoju czegoś, co pcha, a nie tylko tępego klikania i zdobywania gwiazdek, to czym się to nowe gry charakteryzują, które gdzieś tam są płytkie, zwłaszcza te gry mobilne, więc takie coś by mi się marzyło. No i w związku z tym, że gdzieś tam te wszystkie rzeczy we mnie kipiały, to się złożyło właśnie w działalność szeroko pojętą medialną, edukacyjną. Faktycznie wspomniałeś o grach. To miałem na późniejszy etap rozmowy Cię przygotowane, ale bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś, bo tak jak drodzy widzowie i słuchacze na początku przedstawiałem Krzysztofa, to właśnie te krótkie shorty wideo, różnego rodzaju materiały, które Krzysztof prezentuje, to jedno, słowo pisane w blogu to kolejna aktywność, no i te gry, o których się dzisiaj dowiedzieliśmy. Ja dzisiaj się zarejestrowałem na Twojej stronie odnośnie gier, więc masz kolejnego odbiorcę. Dziękuję. Poszło to bardzo szybko, drodzy Państwo. Wchodzi się, rejestracja, potwierdzenie, link, wysłanie. Było to bardzo proste i intuicyjne. Skupię się na tych grach trochę później, ale bardzo dziękuję za to, że stworzyłeś narzędzie, które będzie można wykorzystać do samorozwoju, do sprawdzenia może własnej wiedzy i nauczenia się kolejnych nowych rzeczy. Tak więc kolejne dziękuję dla Ciebie za to. Cieszę się, że znalazłeś tam też coś dla siebie, nawet jeśli nie będzie to może jakoś dla zaawansowanego ratownika bardzo edukacyjne, to raczej są gry dla początkujących. Narzędzie jako takie myślę, że może być interesujące. Już trochę powiedziałeś, więc może suplemencja do tego pytania będzie bardzo naturalna. Dlaczego sprawia Ci to frajdę? Powtarzasz to, podkreśliłeś w kilku miejscach, kiedy przygotowywałem się dzisiaj do rozmowy z Tobą, że właśnie to stwierdzenie, ten stan, frajda, ja go też bardzo lubię. Dlaczego tak jest? Chodzi Ci o działalność internetową? Tak, o działalność w internecie, w tych przestrzeniach, które wymieniliśmy wcześniej. TikTok, Facebook, Instagram i tak dalej, i tak dalej. Nie umiem powiedzieć dlaczego. Jest we mnie taka potrzeba opowiadania historii, którą realizuję poprzez pisanie scenariuszy do tych filmów. Jest we mnie od dzieciństwa miłość do komputerów, do elektroniki. Dla mnie największym relaksem to jest montowanie filmu, dla niektórych ludzi to może być katorga. Dla mnie zmontować film to jest taki relaks. To tak jakby zagrać w grę komputerową, gdzieś tam sobie poklikać, tutaj pozmieniać, dobrać muzykę. Nie umiem powiedzieć, skąd to się bierze. Pewnie gdzieś tam z dzieciństwa ten kontakt z komputerem mi się po prostu dobrze kojarzy, ale jakbym miał to rozbić na czynniki pierwsze, to nie umiem. Okej.
To też jest odpowiedź. A co wiesz o swoich odbiorcach? Co wiesz o osobach, które oglądają te materiały? Co o nich wiesz? Robiłeś jakieś rozeznanie marketingowe? Może czytasz komentarze? Może dostajesz mnóstwo maili? Albo ludzie piszą do ciebie wiadomości klasycznym listem? Co się dowiadujesz o odbiorcach? Trudne pytanie. Kiedy myślę o tym pytaniu, to w głowie mi świta jakieś statystyki, ile jest takich, ile jest takich. To z statystyk to tylko wiem, że jeszcze do niedawna więcej kobiet oglądało mój content niż mężczyzn. Takie generalne statystyki. Natomiast jeśli chodzi o takie statystyki zawodowe, czyli ilu ludzi niezwiązanych z medycyną, a ilu związanych, nie mam zielonego pojęcia. Staram się, na początku jak zacząłem robić to, co robię, to starałem się robić takie totalnie niszowe filmy, które właściwie były absolutnie niezrozumiałe dla człowieka z medycyną niezwiązanego. Od pewnego czasu, w związku z tym, że mam też tego czasu mniej na tę działalność, troszkę zmieniłem podejście i staram się, żeby te filmy były wartościowe dla wszystkich. Czyli żeby ktoś, kto kompletnie nie ma styczności z medycyną, jak taki film ogląda, to mógł z niego coś wynieść. Bo zrobiłem taki eksperyment. Na swoim newsletterze o stanach nagłych chciałem podzielić swoich odbiorców na początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. No i były z tym dwie trudności. Pierwsza trudność była taka, że musiałem tworzyć dodatkowe treści, 3 razy więcej tych treści niż newsletter, co było absolutnie nie do przerobienia, nie do utrzymania. A drugi problem, który był, to, że trochę nie da się tego podzielić, bo ja mogę być średnio zaawansowany w leczeniu bólu, ale bardzo zaawansowany w resuscytacji. Coś może być dla mnie tematem znanym, a coś może być zupełną nowością. Coś może mi się wydawać, że ja wiem, jak chociażby umiem używać adenozyny, ale przeczytałem artykuł na temat używania adenozyny w jednej strzykawce i mówię, kurde, no nie wiedziałem tego. To można w jednej, można sobie to rozpuścić w jednej. Tydzień później dosłownie to zastosowałem w praktyce, zadziałało, więc nawet w dziedzinach, które wydają się nam oczywiste, można się dowiedzieć czegoś nowego, więc nawet ci odbiorcy, ciężko im się prawdopodobnie gdzieś zaklasyfikować do tej grupy zaawansowanych, bardziej zaawansowanych, mniej zaawansowanych, początkujących. Więc to, co teraz staram się robić, to te wszystkie treści, które piszę, staram się tak pisać i tak nagrywać, żeby one były w jakiś sposób angażujące dla wszystkich. To nie jest jeszcze oczywiście idealne, bo część z tego może być nudne dla tych zaawansowanych, ale staram się to jakoś tak robić, żeby to było na tyle krótkie, sprawne, na przykład na filmach w formie przypisów, że ja nie wyjaśniam patologicznie to, co się dzieje w tych filmach, ale na przykład jeżeli jest jakieś słowo trudniejsze, bardziej zaawansowane, zawodowe, to na przykład robię przypis na ten temat. No i w ten sposób staram się docierać do wszystkich. Wydaje mi się, że coraz lepiej mi się to udaje, mimo że mam coraz mniej czasu i tych filmów jest coraz mniej. Wiem na pewno, że dużo obserwuje mnie medyków, przyszłych medyków, no bo dostaję maile, jednak prowadzę ten newsletter i na maile staram się odpowiadać, natomiast procentowo ile to jest, kompletnie nie mam pojęcia. Tak szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest istotne, bo wiem, że pomagam realnym ludziom i każdy mail dla mnie, w którym ktoś mi napisze, że to jest dla niego cenne i to jest dla niego chociażby inspiracja, nawet jeśli tam nie ma nic merytorycznego, to gdzieś tam się zainspirował do swojej działalności, to jest to cenne. Moim marzeniem, które się jeszcze nie spełniło, ale może się jeszcze spełni, to jest to, żeby mi ktoś napisał, zastosowałem w praktyce to, czego się nauczyłem na kanale, w filmie, w newsletterze i zadziałało. I pomogłem komuś, uratowałem komuś, albo uratowałem swój tyłek, bo
bo było mi bardzo trudno, a udało mi się poradzić z trudną sytuacją. Na razie miałem takie informacje od studentów, którzy mówili, że im to w zajęciach faktycznie pomagało. Jeszcze nie miałem takich informacji od praktyków, ale mam nadzieję, że wszystko przede mną. A myślę, że jest wiele takich osób, bo kiedy śledziłem Twoje rolki na Instagramie, które starałem się obejrzeć, może nie wszystkie, ale te przede wszystkim z największą ilością odsłon, bo musiało być tam coś bardzo ciekawego i wyjątkowego, to tych osób jest wiele. Myślę, że często jest tak, że po prostu taka informacja do Ciebie nie spłynęła, ale jestem pewny, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, że nawet pośród nas są takie osoby, które mogłyby taki komentarz Krzysztofowi napisać. Trochę już wspomniałeś, ale czy są jakieś na przykład szczególne reakcje Twoich odbiorców, fanów, które Cię zaskoczyły, pokazały Tobie coś takiego interesującego dla Ciebie? Nie chodzi o statystyki, bo to też nie taki sens pytania, ale czy było coś, co Cię bardzo mocno zaskoczyło? Nie kojarzę nic takiego, szczerze mówiąc. Jeżeli mi coś przyjdzie do głowy, to możemy wrócić do tego pytania. Natomiast nie, raczej się spodziewałem. Wiem, co mnie zaskoczyło. Tak, może nie reakcja. Zaskoczyło mnie, jak się dowiedziałem, jak zacząłem się dowiadywać z różnych źródeł, że tak dużo ludzi mnie kojarzy. Zwłaszcza w środowisku ratowników medycznych. Że ja w jakiś sposób jestem rozpoznawalny w środowisku. To było dla mnie dziwne. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo ta siła rażenia jest duża. Wydawało mi się, że no w każdej grupie zawodowej gdzieś tam się pojawiam, ale wydaje mi się, że właśnie wśród ratowników medycznych ta siła rażenia jest największa i też staram się to w jakiś sposób oddać, to zainteresowanie. Czyli jeżeli ludzie, którzy się zajmują stanami nagłymi, się interesują tym, co ja robię, no to też chciałem, żeby ten newsletter, który odpaliłem, to on był faktycznie o stanach nagłych, czyli właśnie przydawał się tym ludziom, którzy na co dzień stykają się ze stanami nagłymi. Napisała do nas pani Alicja, która bardzo często do nas zagląda. Pani Alicjo, dobry wieczór, witam w NT Live. Materiał pana Krzysztofa o obrzęku płuc i zespole to był dla mnie totalny game changer w rozgryzieniu tego tematu. Tak więc proszę bardzo, drogi Krzysztofie. Cieszę się bardzo, że tak się udało. To faktycznie zdarzają się tacy pacjenci. Nie miałem ich dużo, czyli zespół SCAPE, czyli obrzęk płuc i wysokie ciśnienie tętnicze. I my naturalnie myślimy o tym, że obrzęk płuc, no to woda, no to odwodnić, no to furosemid, podczas gdy prawdopodobnie to jest tak, że tam duża część działania furosemidu to jest rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwłaszcza to działanie w pierwszych minutach i spadek tego ciśnienia powoduje zmniejszenie obciążenia następczego dla serca i serce ma siłę przepchnąć tą krew dalej i zabrać to obciążenie z płuc. Fajny temat, interesujący. Sam jak na niego trafiłem, to też miałem taki moment żaróweczki nad głową, która się zapaliła. Mówię, kurczę, to jest faktycznie interesujące. Brawo, dziękujemy bardzo za to. Kiedy oglądamy Twoje filmy, mamy prawą i lewą stronę sceny, mamy tego po jednej i po drugiej stronie ekranu. W którejś z tych roli czujesz się lepiej? Bardziej po prawej czy po lewej? Czy to tak wędruje trochę? Ten taki edukator, czy ten taki, który niekoniecznie odrobił lekcję, czy ten coś zapomniał? Kilka zdań, jakbyś na ten temat mógł powiedzieć. Która rola? Nie mam swojej ulubionej strony, natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby nie tworzyć, nie do końca mi się to udało, ale no staram się przełamywać te schematy, żeby nie tworzyć takich person, czyli że ten to ma zawsze rację, a ten to jest zawsze niedouczony. Tak na przykład jak niektórzy mi sugerowali, żeby zawsze ten w okularach to miał rację,
a zawsze ten bez okularów to był ten niedouczony albo na odwrót, bo oni są zdezorientowani, oni już nie wiedzą, co robić. A ja mówię, no właśnie, ja też nie. To właśnie o to chodzi, że ja w tych swoich rolkach bardzo mi zależy, żeby pokazywać strefy szarości, że czasami rację ma ten doświadczony, a czasami nie ma racji. I moje ulubione filmy to są takie, w których ja właśnie łamię tą konwencję. Czyli wszystko zapowiada, że tutaj kto będzie miał rację i nagle na koniec jest twist i się okazuje, że to ten, który wydawało się tym nieukiem, to miał na koniec rację. Miałem taką jedną ze swoich ulubionych rolek, w której właśnie był obrzęk płuc, właśnie był zespół Escape i tam był jeden, który tłumaczył, to był jeszcze czas COVID-u i ten jeden z tych bohaterów tłumaczył drugiemu temat obrzęku płuc i ten kompletnie nie ogarniał, mylił obrzęk płuc z obrzękiem nóg, no i na koniec się właśnie okazywało, że on to wszystko robił tylko po to, żeby uniknąć tego żmudnego zakładania kombinezonu i dezynfekcji. A tak naprawdę to wszystko wiedział i wpuszczał tam tego w maliny. Więc właśnie bardzo lubię żonglować tymi konwencjami, że nie jest jeden, który ma zawsze rację, a drugi, który jest zawsze głąbem. Zawsze też nie chciałem, żeby to było tak, na przykład, że anestezjolog to jest ten mądry, a chirurg to jest ten głupi, albo że ratownik medyczny to jest ten lepszy, a pielęgniarka to jest ta gorsza. Staram się, żeby każdy miał, każda specjalność i każdy stopień wtajemniczenia miał swoje miejsce w tych moich rolkach, żeby mógł pokazać się z dobrej strony. I tak, muszę powiedzieć, że obie te role są trudne, bo jeśli chodzi o rolę tego głąba nieuka, ona jest trudna dlatego, że ją można przeaktorzyć. Widzę, że po tych starych rolkach, też czasami po nowych, że to jest wszystko takie bardzo kreskówkowe, że ten głąb jest tak głąbowaty, że aż niewiarygodny, a z kolei rola tego uczącego jest o tyle trudna, że no ja bym tam czasami chcę pokazać chama, to jest najprostsze, pokazać chama, który dobrze umie, to jest zdecydowanie najprostsza rola i też zauważyłem, że ją się dosyć dobrze ogląda. Ludzie lubią chamów, ludzie lubią oglądać House'a, który tam wszystko wie i ruga innych, natomiast jakkolwiek jest to prosta rola do grania, to mimo wszystko ja też lubię tą konwencję przełamywać, żeby ten cham dostał taką szpileczkę czasami na koniec. Ekstra. Natomiast jeszcze raz? Niech będzie równowaga w przyrodzie. Tak, dokładnie. Natomiast trudną rolą jest dla mnie granie takiego sprawiedliwego edukatora, który uczy tamtego tak, jak być powinno. To jest trudne o tyle, no bo mówi się, że aktor nie zagra inteligentniejszego niż sam jest. Więc pokazywanie, jak powinno być, wymagałoby ode mnie, żebym ja wiedział, jak powinno być. No a ja nie do końca wiem, no nie jestem idealny w tym, co robię, więc to jest dla mnie rola najbardziej stresująca, żeby pokazać, jak to zrobić, żeby temu młodemu pokazać medycynę, ale żeby go nie zrugać, żeby to było fajne. Tak, no, chyba się rozgadałem za bardzo. To jest twój czas, to jest twoja przestrzeń. W NT Live możemy rozmawiać tak długo, jak chcemy i w NT Live, drodzy Państwo, dla wszystkich wystarczy miejsca. Pani Izabela napisała do nas: świetne są te rolki, oglądam i czekam na kolejne. Pozdrawiam z Kostrzyna nad Odrą. Pani Izabelo, najserdeczniej pozdrawiamy. Pan Adam napisał: materiały pana Krzysztofa naprawdę dużo uczą i potrafią pokazać różne zagadnienia medyczne w prostszy sposób. Odzajemniamy, panie Adamie, serdeczne pozdrowienia. Jest z nami pani Marysia, regularnie ogląda i słucha NT Live. Dobry wieczór, pani Mario. Ta seria z 2 postaciami to zdecydowanie moja ulubiona. Zabawne, a dzięki temu łatwe do zapamiętywania case'y. Dziękujemy za te komentarze, pojawiają się kolejne, nawet są bardzo długie. Wrócimy do nich w części Q&A. Obiecuję Państwu, bo zarówno Tomek Górecki napisał swój i pojawił się przed chwilką kolejny. No dobrze, ale to trzeba zadać takie pytanie, czy edukacja medyczna poprzez media społecznościowe no faktycznie jest skuteczna? Czy to, co ty robisz,
masz takie poczucie wewnętrzne, że to ma sens? No tutaj komentarze, które jakby potwierdzają to, że widzowie odbierają tę wiedzę, przechwytują te informacje, krótkie, skondensowane treści. A ty jak o tym myślisz? Jakie masz poczucie o tej edukacji medycznej właśnie pośród mediów społecznościowych? Media społecznościowe są pustym naczyniem, w które my wlewamy swoje treści i widzimy, jak te treści sobie radzą. I jednocześnie, mimo że one są puste, to największa siła mediów społecznościowych jest taka, że mamy feedback i to taki feedback bezpośredni. Ktoś nie musi pisać komentarza ani polubienia, ale jeżeli obejrzał, to TikTok, Instagram, Facebook wie, że to zostało obejrzane, wie, że to było interesujące i wie, że to jest wartościowe też. No, wartościowe czasami bywa, ale chodzi mi, że wartościowe w takim sensie, że interesujące, angażujące. No i tak jak tutaj sobie teraz rozmawiamy, ta forma jest dłuższa, ale jeżeli teraz ktoś pójdzie na herbatę, bo ja przynudzam, no to ja tego nie wiem. Natomiast media społecznościowe są bezlitosne. Jeżeli ja wrzucę kiepską rolkę, jeżeli ona nie będzie interesująca albo nie będzie jasna, to po prostu nie będzie obejrzana. I ten feedback to jest absolutnie największa siła mediów społecznościowych. Ona pokazuje, czy to, co się robi, jest interesujące, a jeżeli coś nie jest interesujące, no to choćby komunikat był najmądrzejszy na świecie, to on nie trafi, bo ktoś po prostu przewinie dalej. I to jest aspekt formy. Następny aspekt to jest aspekt kontekstu, bo mamy formę, czyli że to jest zabawne, że to jest trafiające, jest aspekt kontekstu, czyli ktoś odkłada sobie książkę, bo się uczy do egzaminu, wraca z pracy zmęczony albo na dyżurstwie się odprężyć, włącza sobie TikToka albo Facebooka, a tam Wernicki wyskakuje jak z lodówki i mu znowu o medycynie. I z jednej strony może to być irytujące, ale z drugiej strony no jest to takie dopadanie trochę człowieka z każdej strony i dzięki temu, że można go dopaść w chwili, kiedy on jest gotowy na jakiś inny kontekst w swoim życiu, to jest to dodatkowy kanał informacji, którym można mu tą wiedzę przemycić. No, ale to wszystko byłoby bez sensu, jeżeli treść, czyli ten trzeci filar, czyli mamy formę, mamy kontekst, w jakim to się pojawia i mamy treść. No to w kwestii treści to już nie jest kwestia mediów społecznościowych. W kwestii treści to już jest to, że jeżeli ja o czymś piszę, mówię, publikuję, to ja się zastanawiam, czy to jest przydatne, czy to jest interesujące, czy to jest praktyczne przede wszystkim. I teraz od innej strony powiem, to czy to jest na mediach społecznościowych, czy to jest w książce, czy to jest w podcaście, czy to jest w telewizji, czy w jakiejkolwiek innej formie, to treść musi być dobra tak czy siak. Więc mówienie na przykład, że ktoś się uczy z TikToka i to jest niedobre, niepoważne i powinien się uczyć z książek, no sorry bardzo, ale większość książek o medycynie, ta treść tam jest taka, która mi się nie podoba. Właśnie pod kątem merytorycznym. Nie chodzi mi o formę, chodzi mi o czystą merytorykę. I ja domyślam się, że będziemy jeszcze mieć tutaj segment, w którym ja będę pojechać trochę i popastwić się po książkach i po innych treściach, ale zaznaczę to, co mi najbardziej nie leży w książkach i w różnych wykładach i generalnie w każdych treściach medycznych, to jest mówienie o rzeczach bez podstaw naukowych i bez zaznaczenia, jakie te podstawy są. Czyli jeżeli ja na przykład mówię, że nie wolno podawać leków przez kominek w wenflonie, czyli przez ten port górny, a znajduję takie informacje. Nie wolno tamtędy podawać leków. Nie jest dla mnie do zaakceptowania taka informacja, bo ona dla mnie nic nie wnosi. Dlaczego nie wolno? Na jakiej podstawie to zostało sprawdzone? Kto podawał? Ile podawał? Co się działo? Jeżeli ktoś mi powie, nie jest korzystne podawanie leków przez górny port,
bo się może zdarzyć to i to, próbowaliśmy, wzięliśmy 100 pacjentów i oprze się o coś, jest to dla mnie informacja cenna. Natomiast informacja podana czy w książce, czy w mediach społecznościowych, nie wolno podawać leków przez sport górny, jest to dla mnie informacja bezwartościowa, ponieważ ona nie jest oparta o nic, a przynajmniej ja nie wiem, o co ona jest oparta. I żebym ja taką informację zaakceptował, to ktoś mi musi powiedzieć, ja to wiem ze swojej praktyki, jest to już jakaś informacja, ja tak wiem, ja tak uważam, bo tak czuję, to też jest jakaś informacja. To jest fair i uczciwe postawienie sprawy. Ktoś tak uważa, ktoś tak czuje, tak wynika z jego doświadczenia, a najlepiej by było, żeby ktoś powiedział, no nie można tak robić, bo wzięliśmy 100 pacjentów, u 50 to przyniosło złe rezultaty, ja to przyjmuję wtedy z większą chęcią. Pojawiają się kolejne komentarze, kolejne opinie związane zarówno z Twoją działalnością, ale też Twoją osobą. Napisał do nas pan Kamil Górny, który również edukuje, który również poszerza horyzonty wielu medykom i również tym studentom na etapie kształcenia teoretycznego i praktycznego. I pan Kamil napisał: pan Krzysztof jest inspiracją dla mnie pod kątem rozpoczęcia działalności na takiej platformie jak TikTok właśnie. Dopóki nie zobaczyłem pana kanału, nie uwierzyłbym, że można tworzyć taki content i on się ogląda. Tak więc myślę, że takie słowa to jest właśnie też potwierdzenie, że ta skuteczność tych mediów społecznościowych, ta pusta przestrzeń, którą zalewamy ważną i wartościową informacją, się sprawdza. Tak. Myślę, że to jest bardzo cenne, zwłaszcza, że ja znam content Kamila. Pozdrawiam cię serdecznie. Oglądam czasami, jak mi się wyświetli. Cóż mogę powiedzieć? No, bardzo mnie to cieszy, że kogoś mogę inspirować. To nigdy nie sądziłem, że coś takiego się wydarzy. Jest z nami również Michał Pelc. Michał, dobry wieczór, Koszalin. Najserdeczniej Cię pozdrawiam. Ja swoim studentom z uczelni w Słupsku kazałem oglądać Krzyśka TikToki. Czasem na zajęciach dopytywali o niektóre kwestie. Zawsze rodziła się bardzo merytoryczna dysputa. I to też jest bardzo ważne. Tak, zawsze Michała też oczywiście bardzo pozdrawiam, też się poznaliśmy. Tak, czasami taka iskra jest ważna, takie ziarno niepewności zasiane. Jeżeli ja coś publikuję, co jest w jakiś sposób pobudza do refleksji, też to jest to dla mnie jakaś wartość. Zdarzyło mi się ostatnio wrzucić TikToka, który nie był poprawny. Ja się tam pomyliłem po prostu i od razu zostało to wychwycone. I to też jest dla mnie duża wartość. Czyli jeżeli ktoś się chce rozwijać jako edukator, jako ratownik, jako lekarz, to takie publikowanie w internecie z jednej strony naraża na wytknięcie błędów, no ale też z drugiej strony umożliwia wytknięcie błędów i jest to też wartość, bo dzięki temu się można rozwijać i poprawiać i korygować, no a bez poprawiania i korygowania tego rozwoju nie ma. Absolutnie. Kiedy nie otrzymujemy informacji zwrotnej z potwierdzeniem, czy mieliśmy rację, albo niestety błąd został popełniony, no jak wiedzieć, że tak się stało. Michał, dzięki za pozdrowienia i zaproszenie ponownie do Koszalina. To było przemiłe spotkanie, nawet dzisiaj Jagodzie pokazywałem nasze zdjęcie z Michałem i z pozostałą ekipą. Na pewno się jeszcze w Koszalinie pojawi. Dziękuję Tobie za te bardzo miłe słowa. Drodzy Państwo, 21:09, kiedy dzisiaj Krzysztof pytał mnie, jak długo potrwa to spotkanie, powiedziałem, że najdłuższy odcinek trwał 4 godziny i 12 minut, ten krótszy trochę 3:52, średnio mamy 2,5 godziny, więc nie wiem finalnie, ile Krzysztof ma dzisiaj dla nas czasu, ale mam nadzieję, że jeszcze przez chwilę uda nam się podyskutować na tematy związane z edukacją. No i właśnie, Ty już trochę o edukacji zacząłeś dotykać takich przestrzeni, właśnie jak książki, w których jest coś napisane, ale nie jest to potwierdzone, tym słynnym EBM-em. Co Tobie jeszcze przeszkadza, albo co uważasz zakłóca proces dydaktyczny, edukacyjny studentów czy medyków w ogóle na różnych etapach? Co jest taką rzeczą, która absolutnie powinna być wycięta z programów edukacyjnych? To jest temat rzeka, co mi przeszkadza. No ale poruszmy jakoś tak, skubnijmy ten temat. To, co ja widzę, to jest uczenie
teoretycznie od dobrej strony, a tak naprawdę myślę, że od złej strony. Powiem, co mam na myśli. Kiedy powstawała nauka, każda nauka przyrodnicza, to obserwowaliśmy jakieś zjawisko i zastanawialiśmy się, jaka jest jego przyczyna, jaki jest jego mechanizm. Robiliśmy eksperymenty, sprawdzaliśmy, no i ktoś opisywał, no chyba jest tak. I musimy pamiętać, że wszystko to, co jest opisane w mądrych książkach, wszystko to, co odpowiada na pytanie dlaczego, jest tylko hipotezą. Zawsze jest tylko hipotezą, czyli naszym pomysłem na to, co tam się dzieje. No i jeżeli kamień leci rzucony, no to fizycy są w stanie dosyć dokładnie tor tego kamienia opisać i powiedzmy, że ta hipoteza, dlaczego on spada tu, a nie tam, jest na 99,9% poprawna, chociaż w mechanice kwantowej już widzimy, że te prawa się zaczynają sypać, więc też nie zawsze można powiedzieć, że ta fizyka jest w 100% przewidywalna. Natomiast w naukach biologicznych, no to już kompletnie my nie wiemy dlaczego. I wszystko jest tylko pewną hipotezą. Teoria receptorowa, czyli że jest lek taki, on działa na receptor taki, jest jedną wielką hipotezą. Nam się wydaje, że tak jest i tak to opisujemy. Natomiast czy tak jest naprawdę? Nie do końca wiemy. I dlaczego to jest ważne? Bo w procesie edukacji my bierzemy obserwacje, które mamy, które gdzieś tam widzimy, co się dzieje z naszymi pacjentami, bierzemy te wszystkie hipotezy, które podejrzewamy, dlaczego tak się dzieje, miksujemy to wszystko na papkę i dajemy studentom na pierwszym roku, uczcie się, jako prawdę objawioną, jako sztywny stan wiedzy, który jest podstawą dla ich dalszej edukacji. Nie wiedząc, czy połowa tych rzeczy przynajmniej jest prawdziwa i nie wiedząc też, czy ona jest przede wszystkim przydatna. Jest to wymieszane gdzieś tam rzeczy, które może są prawdziwe, z rzeczami, które są prawdziwe, z rzeczami kompletnie teoretycznymi i nieprzydatnymi, z rzeczami, które w jakiś tam sposób są przydatne. I to uczenie od tej strony jest po prostu dla mnie porażające. 99,9% rzeczy, przynajmniej na kierunku lekarskim, jest absolutnie bezużyteczne, jest wrzucone, bo tak. To, co ja bym chciał w edukacji medycznej, to jest najpierw zadać sobie pytanie, dlaczego to ten ktoś musi umieć jakiś fakt, nauczenie tego faktu. I jeżeli ten fakt jest trudny do zrozumienia, to podanie do tego podstawy teoretycznej. Wiem, że to jest trudne do zrozumienia, na przykład, że adrenalina działa w anafilaksji, dla kogoś, kto w ogóle nie ma styczności z medycyną. No więc słuchajcie, mechanizm działania adrenaliny jest taki i takie daje efekty, ale to jest potrzebne po to, żeby ten ktoś wiedział, co z tą adrenaliną zrobić i w jakiej sytuacji, a nie na odwrót, że ja teraz uczę o receptorach beta 1 i beta 2, zanim w ogóle ten ktoś będzie wiedział, co się zrobi z adrenaliną. Więc to chyba widzę jako taki największy problem, czyli ta kolejność. Najpierw teoria, może 1% się przydaje i potem nie starczyło czasu na praktykę. No i tak to wygląda niestety. Ja kiedy pamiętam, spotkałem pierwszy raz kolegę, z którym mamy kontakt do dzisiaj, to było już blisko 20 lat temu, kiedy on skończył studia medyczne w Polsce i kiedy przyjechał do Norwegii, to kiedy poszedł na swój oddział neurologii, to kiedy ordynator zadał jakieś pytanie związane z teorią, no to sypał jak z rękawa wieloma definicjami i mnóstwo było materiałów, ale kiedy również ten sam ordynator powiedział, kto pójdzie zrobić nakłucie, czy zrobić inną część, praktyczne rzeczy, no to on miał taką świadomość, że tego nie udało mu się tak dużo zrobić, żeby był w tym wprawny, a gdzie pozostali studenci przede wszystkim wiedzieli, gdzie tą informację znaleźć, gdzie ją szukać, gdzie odkryć to, żeby nie wykuwać tego na tak zwaną blachę, ale poszli i zrobili praktyczne rzeczy od ręki, bo była ku temu przestrzeń. Więc ja pozwoliłem sobie dołożyć do tego, co ty powiedziałeś, jeszcze to doświadczenie. Tak, dokładnie. Niestety teoria wypiera praktykę
I to nie tylko wypiera ją u wykładowców, ale też niestety czasami u studentów. Bartek Zimoch, który również jest dla wielu z nas przykładem naśladowania z punktu widzenia medycznego, czym się zajmuje Bartek również na co dzień. Instruktor, prowadzi warsztaty, prowadzi różnego rodzaju aktywności. Napisał, że nauka to nieprawda objawiona, jest zmienna jak otaczający nas świat i warto o tym pamiętać. Pojawił się też jeszcze wcześniej komentarz: polecam aktywność pana Krzysztofa, gdzie tylko mogę, bo każdy, czy doświadczony medyk odświeżył czy doświadczony medyk, czy młody pretendent czerpał z tej wiedzy szczególnie wiele dla siebie. Panie Marku, bardzo serdecznie za to dziękuję. I pan Łukasz jeszcze napisał: edukacja w naszej dziedzinie, trafiamy pod skrzydła różnych wykładowców, praktyki, staże odbywamy pod okiem różnych ludzi, pierwsze kroki stawiamy w różnych jednostkach. Szczęście mamy, kiedy spotykamy po drodze fantastycznych pasjonatów w naszej dziedzinie. Dziękuję za ten komentarz i z pewnością osoby, które trafiają na Krzysztofa w swojej pracy, w edukacji, mają takie poczucie, że trafiają na właściwego człowieka na tym właśnie procesie kształcenia. No to dobrze, to mówiłeś o tym, a gdybyś miał coś zasugerować do takiego procesu może legislacyjnego, może mentalnego, coś, co musi się pojawić w edukacji medycznej, coś, co musi być takim game changerem związanym z przyszłością medyków, z przyszłością osób zajmujących się stanami nagłymi, to co to musi być takie bardzo must have? Myślę, że ewaluacja. Ewaluacja, czyli ocenianie efektów naszych działań. Mówi się teraz dużo o nowych uczelniach medycznych. Powstają nowe uczelnie i wszyscy się boją, czy one będą lepsze, czy gorsze niż stare uczelnie. I ja na to się śmieję, że no ale my nie wiemy, jakie te stare są. Skąd wy wiecie, jakie te stare są? Jak skutecznie one uczą, jeżeli tego nie sprawdzacie kompletnie? Ktoś tam gdzieś tam może ocenia, ale to na podstawie jakiegoś jednego absolwenta. No bo zobaczcie, ktoś kończy taki najbardziej prestiżowy Uniwersytet Jagielloński, trafia do pracy. Szef mówi: o, ty to skończyłeś UJ, to będziesz dobrze pracował. No i on faktycznie dobrze pracuje. I szef jakieś sobie tam zdanie wyrabia na ten temat. I to jest całość ewaluacji, jakiś tam jeden, no może potem drugi pracownik trafi też z UJ, też będzie super. Nie ma jakiejś takiej globalnej ewaluacji, jeżeli ustawodawcy myślą jakkolwiek o tym, żeby sprawdzać te uczelnie, czy one są dobre, czy one są złe, i jakoś sprawdzać tę edukację, czy ona jest dobra, czy zła, no to ona musi być w jakikolwiek praktyczny sposób sprawdzana. Jak oni chcą to porównywać? Oni to sprawdzają tym, czy ktoś ma dostęp do prosektorium, czy ktoś ma wystarczającą ilość zajęć klinicznych, czy ktoś ma wystarczającą ilość profesorów. No, to są śmieszne kryteria. To są śmieszne kryteria, bo one nie mówią kompletnie nic o tym, jak taki człowiek sobie potem poradzi w pracy. Bardzo prostym, takim najprostszym egzaminem można by już mieć jakąś szczątkową informację na temat tego, czy ci ludzie są przygotowani do pracy, czyli coś, co ja jak zdawałem swojego ALS-a, tego certyfikowanego przez Europejską Radę Resuscytacji, tam był taki egzamin. Tam zwykle jest na egzaminie, spoileruję, przepraszam, wstrząs anafilaktyczny i trzeba zrobić to, co trzeba zrobić, czyli tam podać adrenalinę i tak dalej, podłączać te kable albo kazać to podłączyć. Bardzo prosty egzamin, taki bardzo podstawowy, pokazujący postępowanie z pacjentem. I gdyby był taki państwowy, praktyczny egzamin zamiast tego nieszczęsnego leku, przepraszam, że mówię tutaj przede wszystkim o kierunku lekarskim, ale z nim mam doświadczenia, mam nadzieję, że ci z Was, którzy gdzieś tam w pielęgniarstwie czy w ratownictwie medycznym pracują, to jakoś to odniosą też do siebie. Zamienić albo dołożyć do niego taki prosty, praktyczny egzamin standaryzowany, jak ten człowiek jest w stanie sobie poradzić z takim pacjentem, to myślę, że to już by była jakaś informacja, jakaś szczątkowa informacja. Jest wiele różnych
wspaniałych organizacji, chociażby ta Europejska Rada Resuscytacji, która wiadomo nie jest idealna, ale która ewaluuje swoje działania w taki sposób, że oni sprawdzają, czy to, co uczą, to działa, jak działa. Coś takiego bym wprowadził, czyli ogólny egzamin, ale praktyczny, a nie z chromosomów w rzadkich chorobach. Kiedy skupiłem się na przygotowaniu pewnych materiałów związanych z edukacją medyczną, to również poszukałem trochę w terminologii, w publikacjach i wpisałem takie hasła związane z edukacją medyczną. Jakie są kluczowe aspekty edukacji w medycynie stanów nagłych? I wyobraź sobie, pojawiły się takie propozycje: szkolenia kliniczne, edukacja z zakresu zaawansowanych technik ratunkowych, symulacje i warsztaty, rozwój w zakresie zarządzania kryzysowego nawet, kontynuacja kształcenia i doskonalenia zawodowego. Jak to sobie to czytasz, to co sobie myślisz? To jest jakieś marzenia? To są jakieś rzeczy niedoścignione przez nas samych w naszym systemie, w którym jesteśmy? Czy to jest taki właśnie kierunek, który powinniśmy obierać każdego dnia, starać się, by właśnie tak nasza edukacja medyczna powinna być objuczona jak ten osioł tymi różnymi rzeczami, właśnie tymi elementami, które przytoczyłem? Nie, ja myślę, że to jest realny kierunek, że idziemy w tę stronę, właśnie w kierunku najbardziej chyba symulacji i warsztatów. Problem tak naprawdę, który ja widzę największy w takim generalnym kierunku, to jest zawsze czynnik ludzki, czyli takie przysłowie łacińskie, które na ten temat mówi, to jest: któż będzie strzegł strażników? Czyli te osoby, które będą decydowały o tym, jak ma ten program wyglądać, to czy one będą merytoryczne? I na to niestety nie mamy wpływu. Jest wiele fantastycznych osób, które z pasją się zajmują edukacją, ale jest też wielu karierowiczów, którzy myślą tylko o tym, żeby się wspiąć i tam utrzymać. No tak jak to w polityce zresztą. Więc myślę, że każdy z nas może działać najlepiej jak umie tam, gdzie jest. Będziemy się powoli posuwać w tę stronę takich bardziej praktycznych szkoleń, natomiast też nie łudźmy się, że zmienimy świat, no bo ludzie są tylko ludźmi i większość ludzi z definicji jest średnia, co nie jest bardzo złe, no ale średnia to średnia, nie najlepsza. Pan Dawid napisał, że dużo zależy od uczelni. Ja mam zupełnie inne doświadczenie. Między placówkami, między miejscami, gdzie kształcą się kadry, no z pewnością są duże różnice. A jaki jest ich ranking, a w jaki sposób one są oceniane, to napisał Lukas Felczer. Marcin, pozdrawiam Cię, jest ranking perspektyw. Ale wracając do pana Dawida, no to jakie Ty masz zdanie na ten temat? Myślę, że na pewno dużo zależy od uczelni. Na pewno to jest prawda, bo na przykład patrząc na to, co wspomniany Jacek Wawrzynek robi, no nie ma bata, żeby to się nie sprawdzało. To, co chłopaki robią tam na Śląsku, to jest naprawdę stają na rzęsach dla tych studentów. Więc ja nie wierzę, że jakiś inny kierunek w porównaniu z nim, który olewa ten temat, wypadnie lepiej. No ciężko mi sobie wyobrazić to, żeby ktoś tego lepiej uczył. No ale skąd ja to wiem? No nie mam do tego tak naprawdę jakichś narzędzi, żeby to ocenić. Ja tak czuję, ja widzę to, co oni robią i wierzę, że tak jest. I Dawid, ty masz też pewnie swoje jakieś tam doświadczenia z różnymi uczelniami, ale to są właśnie nasze doświadczenia pojedynczych praktyków, którzy mieli kontakt z różnymi ludźmi, z różnymi absolwentami z różnych uczelni, ale to w żaden sposób systemowo nie jest oceniane. Czyli sposobem na załatwienie tego problemu byłoby jakaś próba przywrócenia tego common sensu, tego zdrowego rozsądku do ewaluacji tych uczelni. Czyli w jaki sposób, Dawid, widzisz to, że oni są lepsi? No ogarniają, tak? Jak dasz im ampułkę do otwarcia,
to oni kładą kciuka na kropkę, a nie z drugiej strony. No takie proste rzeczy, prawda? Ale no tego absolutnie żaden egzamin nie sprawdzi. Czy on węflon wkłada w stronę serca, czy odwrotnie. Więc na pewno masz rację, ale nie jest to sprawdzane na szczeblu generalnym. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, za te Wasze komentarze, które tutaj piszecie, bo to, że prowadzimy teraz dyskusję z Krzysztofem, to jedno, a tu między sobą również Wy wymieniacie się swoimi poglądami. Napisał do nas Sergiej. Cześć Sergiej, bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami. Feedback, jednostkowa, ważna rzecz. Kiedyś się zastanawiałem, czy można w systemie w karetkach stworzyć coś po zalogowaniu, coś, co pozwoli, by po zalogowaniu spływała informacja o moich pacjentach, których zawoziłem na poprzednim dyżurze i skonfrontować to, czy rozpoznanie postawione w szpitalu ostatecznie było potwierdzone i pewnie jasność działania i słuszność działania. Takie systemy są, drogi Sergieju, w Wielkiej Brytanii i o nich pisał m.in. Paweł Bednarenko z Ratownik na Wyspach, więc na ten temat trochę więcej się z pewnością będziemy mogli dowiedzieć. W Norwegii pomału te systemy zaczynają wchodzić. Nie wiem, Krzysztof, czy Ty masz jakieś doświadczenia akurat z tą kwestią związaną z feedbackiem odebranym wewnątrzszpitalnie od zespołów ratownictwa medycznego? Moim zdaniem systemy są narzędziem, które to mogą ułatwić, natomiast tutaj głównie jest to czynnik ludzki. Znam takich ratowników, którzy bardzo się interesują pacjentami, co tam się z nimi wydarzyło, czy ta diagnoza była trafna i chętnie potem przyjmują takie informacje, co tam się wydarzyło, a są tacy ratownicy, którzy uważają, że wręcz to jest toksyczne zachowanie i że zrobiłeś, co miałeś zrobić, dowiozłeś, nie interesuj się, bo się spalisz. Trudne zagadnienie etycznie i wydaje mi się, że każdy to może dopasować do siebie. Ile każdy z nas jest w stanie dźwignąć i ile każdy z nas jest w stanie zaangażowania tym naszym pacjentom przekazać. Ja na przykład wolę wiedzieć i wolę się interesować, co tam się potem wydarzyło. Natomiast domyślam się, że będą tacy, dla których faktycznie to będzie obciążające. Nie wiem, czy to systemowo byłoby na plus czy na minus. Trudno mi to ocenić. Myślę, że dostęp do tego, gdyby byłby fajny. Byłbym ostrożny, na przykład gdyby to było w jakiś sposób obligatoryjne, gdyby to było narzucone. Myślę, że wszystko to, co narzucone, jest śliskie, bo jednak zabiera czas tam, gdzie można by robić rzeczy, które mi jako konkretnemu medykowi lepiej posłużą. Być może ta osoba, dla której dowiadywanie się, co tam się potem wydarzyło z tym pacjentem, dużo większą korzyść przyniesie na przykład drzemka. I ja nie mam nic do tego i to jest spoko. Myślę, że każdy z nas powinien decydować o tym, co jemu daje największego powera do opiekowania się pacjentami, ale jeżeli takie narzędzie będzie, którym można będzie się dowiedzieć, to myślę, że dla tych chętnych to będzie tylko na plus. Krzysztof, czy w kontekście dzisiejszego tematu naszego spotkania, edukacji w medycynie stanych nagłych, czy jest jakiś szczególny temat, szczególna rzecz, szczególny wątek, nad którym chciałbyś się zatrzymać, pochylić i przedstawić go w swoich mediach społecznościowych? Jeżeli coś takiego jest, to w 2 zdaniach komentarza, dlaczego ma to takie znaczenie z punktu widzenia edukacji medycznej? Trudne pytanie. Raczej tak myślę jednostkowo o tym. Jeżeli coś jest bardzo ważnego, to jest też bardzo ryzykowne. Podam przykład ze swojej krótkiej przygody z pogotowiem. Ja jeżdżąc w pogotowiu rozmawiałem z ratownikami, którzy przywożą pacjentów po NZK na SOR, ci pacjenci najczęściej potem trafiają na intensywną terapię. No i teraz te statystyki dla NZK są piorunująco złe, czyli zatrzymanie pozaszpitalne, no to na to kilka procent, powiedzmy
8%. Mhm. I teraz na przeżycie, na wyjście ze szpitala myślę, że jeszcze mniej nawet. Myślę, że takich pacjentów po NZK w zatrzymaniu pozaszpitalnym, jak to kiedyś liczyłem, to będzie około 1%. No i teraz, jest to informacja ważna. Jest to informacja bardzo ważna, że my mamy 99% szans na porażkę. Ale czy to jest informacja, którą należy nie tutaj, tak jak tutaj sobie rozmawiamy w gronie profesjonalistów, podejrzewam głównie, to promować to w szerokiej opinii publicznej? Czy to nie będzie zniechęcało do pomocy? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Wszystko to, co jest takie właśnie grube, poważne tematy, to mówienie o nich wydaje mi się ryzykowne. Więc nie mam zdania. Raczej staram się mówić o takich rzeczach, które tu i teraz wydają mi się ważne, które mogą pomóc pacjentom, a takie rzeczy ogólne, jak na przykład to, jak niska szansa jest pacjenta, który trafi na intensywną terapię, mówię o nich, ale są to dla mnie tematy śliskie. Mhm. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, zachęcam do tego, żebyście już przygotowywali pytania do naszego gościa. Bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, które się tutaj pojawiają odnośnie feedbacku. Najlepszą mają ci, co przywożą ZRM pacjenta do SOR-u, w którym również pracują. Oczywiście ci, co się interesują. Takie doświadczenie przesłał nam pan Radosław Kołodziejczyk, za co bardzo dziękuję. Tutaj trwa rozmowa między Michałem, Krzysztof, Dawidem i tak dalej. Zachęcam Państwa do tego, żebyście również tutaj się do tego odnieśli. Pani Alicja również napisała o kształceniu ratowników medycznych, które jest bardzo mocno przeładowane tą teorią, która nie zawsze jest nam w tym momencie potrzebna do tego, żeby zadziałać tu i teraz. Czasami możemy ją zastąpić czymś innym narzędziem. To nie jest tak, że teoria jest nam niepotrzebna. Nie chcę tego powiedzieć, ale chyba w tej medycynie stanów nagłych czasami potrzebujemy troszeczkę innych narzędzi do tego, żeby ją przygotowywać. Tutaj ktoś jeszcze napisał, bez dobrego BLS-u nie ma dobrego ALS-u. No tak, panie Łukaszu, praca u podstaw. Czasami mamy tendencję do pomijania ważnych szczegółów, o których mówi Krzysztof w swoich rolkach. Kiedy wejdziemy na Instagram, wejdziemy na TikTok, ja go nie mam, ale Instagram to są te same treści, to Krzysztof, ty pokazujesz tam wiele rzeczy, które są bardzo proste. I wydaje ci się, że to jest takie bardzo potrzebne? Widzowie piszą, że tak, no podstawy, jeszcze raz podstawy. Tak, ja bardzo lubię takie powiedzenie, że człowiek się potyka o kretowiska, a nie o górę. I tutaj podejrzałem jeden z komentarzy, odniosę się do niego, bo on się wiąże z tym pytaniem. Bardzo proszę. Tutaj Łukasz napisał, czy hipotermia kontrolowana w warunkach przedszpitalnych. I teraz są takie tematy, które są gorące w jakiś sposób. W tym przypadku może to nie jest fortunne określenie, hipotermia raczej zimnym tematem jest, ale chodzi o to, że one są w jakiś sposób emocjonujące, interesujące. Na przykład takim tematem jest właśnie też uraz głowy, w którym też do końca nie wiadomo, co zrobić. Ten mannitol, ten furosemid, na szczęście raczej się nie dyskutuje o furosemidzie, ale o deksawanie też coraz mniej. No ale ten mannitol jeszcze cały czas jest wałkowany. Dawać, nie dawać. Hipotermia też jest takim tematem. Robić, nie robić. Tak czysto merytorycznie odpowiadając na to pytanie, z tego co wiem na ten moment, na ten rok, nie ma dowodów na to, że hipotermia po uzyskaniu powrotu spontanicznego krążenia daje jakiekolwiek przewagi w stosunku do normotermii. No to taka czysta odpowiedź merytoryczna. Natomiast dlaczego ja ten komentarz przytoczyłem? Dlatego, że wydaje mi się, że w odniesieniu do tego, co powiedziałem przed chwilą, że człowiek się potyka o kretowiska, a nie o góry, to bardzo często my się zajmujemy takimi emocjonującymi, spornymi tematami, a nie chce nam się pochylać tam, gdzie bez urazy, nie mówię ty, Łukasz, że ty tak robisz, tylko sorry, że tak wykorzystałem ten komentarz, żeby poruszyć ten temat.
często nam się nie chce pochylać nad takimi rzeczami prostymi, nudnymi i podstawowymi. Czyli, że na przykład, jeżeli ja, odnosząc się do tego zatrzymania krążyny, chcę pacjenta zaintubować, to faktycznie to ma znaczenie, czy ja mu grzebie w tej paszczy laryngoskopem 5 sekund czy 10 sekund. I on jest niewentylowany. I to ma dla mnie realne znaczenie. Ile ten pacjent zgubi tej saturacji. Czy damy pacjentowi zjechać do 80%, gdzie wiemy, że opóźnienie jest kilkanaście sekund, czy damy mu zjechać do 70%, gdzie to jest tak naprawdę nie wiadomo, ile jest. I ja bardzo dużą wagę przykładam do takich drobnych rzeczy i parametrów krytycznych. Obsesyjnie mierzę i powtarzam pomiary parametrów krytycznych, czyli właśnie ciśnienie, właśnie saturacja, jako takie dwa najważniejsze nośniki tlenu po całym organizmie. Natomiast samo mierzenie temperatury u takiego pacjenta już wydaje mi się dosyć istotne i dosyć mało popularne. Czyli normotermia, odpowiadając czysto merytorycznie, ale przede wszystkim skupmy się, żeby tą temperaturę dołączyć faktycznie do parametrów krytycznych, mierzyć ją regularnie, jakoś się do niej odnosić, a nie zastanawiać się, czy może nie lepiej by było go trochę schłodzić, no bo nie wiemy, czy to faktycznie zadziała, natomiast wiemy na pewno, że jeżeli pacjent ma 38 albo 39 stopni, no to jemu coś trzeba faktycznie zrobić. Jak już Państwo widzicie, nasza pani sekretarz zagrzewa Państwa do boju Q&A, już za moment, już za chwilę. Chciałbym tak spiąć jedną klarną Twoją działalność w mediach społecznościowych odnośnie edukacji medycznej. Może pytanie za bardzo osobiste, może tak jest, może za bardzo dotyka przestrzeni związanej z Twoim życiem prywatnym, ale kiedyś sam o tym powiedziałeś i mam nadzieję, że uda mi się w tym momencie odnaleźć to, co dla Ciebie przygotowałem. Chyba skończył Ci się mikrofon, nie wiem, czy inaczej Cię Tak? teraz słyszymy. O, a może teraz? Mógł się spadł mi może bardziej na plecy, nie wiem, ja go jakoś mogę z nim zawalczyć, jeżeli to będzie problem. Teraz jest dobrze, teraz jest lepiej, teraz jest znacznie lepiej. Dobra. Jedna z Twoich rolek dotyczyła właśnie tego rachunku zysków i strat związanych z edukacją medyków. I uwaga, cytuję. Kiedy Twój syn zapytał Cię: tato, dlaczego w internecie uczysz tak dużo, a nas tak mało? Chciałbym zapytać się Ciebie, co wtedy jemu powiedziałeś? Bo taka praca, edukowanie nas, różnych osób na różnym poziomie wiedzy, wykształcenia, doświadczenia jest z pewnością bardzo, bardzo trudna i obciążająca, ale chciałbym, żebyś, jeśli to tylko możliwe, co powiedziałeś synowi wtedy na to pytanie? Że ma rację, że to nie jest w porządku. To była zresztą rolka, w której mówiłem, że ograniczam swoją pracę edukacyjną. To prawda. No i tak faktycznie było. Koszt jest duży, jeżeli chcemy coś robić dobrze. No i ja tak się staram balansować niczym ten żongler. Nie wiem, czy mi się udaje, nie mi to oceniać. No staram się jak mogę. Bardzo to są takie rzeczy niemierzalne. Czy mogę robić więcej tu, czy mogę robić więcej dla rodziny? Wydaje mi się, że dla mnie takim najważniejszą rzeczą to jest nie to, co robię, tylko czego nie robię. Czyli najbardziej mam żal do siebie nie wtedy, kiedy poświęcam czas pracy zamiast rodzinie, albo poświęcam czas rodzinie zamiast pracy, tylko wtedy, kiedy robię rzeczy, które nie przynoszą korzyści nikomu, ani mi, ani rodzinie, ani pracy. I wydaje mi się, że skupiam się na tym, żeby ograniczać te bezproduktywne czynności, te bezproduktywne przewijanie mediów społecznościowych i że tutaj mnie sumienie najbardziej boli. Natomiast ten balans, czy ja powinienem bardziej z rodziną, czy bardziej w pracy, czy w ogóle bardziej w edukacji, jest dla mnie bardzo trudny do oceny.
Mhm. Bardzo dotknęło mnie te twoje wypowiedzi, i kiedy na kilku rolkach są twoi bliscy. Filmik Rolka z żelazem między innymi, na klockach pokazane, rewelacyjne. Ale tutaj Mirela Motyka jest z nami, nasza reporterka, nasza pani reporter, która napisała: dzieci są świetnymi obserwatorami i potrafią zwrócić nam uwagę na bardzo ważne rzeczy, musimy tylko chcieć je usłyszeć. Dziękuję Mirelo za twój komentarz i dziękuję też Krzysztofowi, że podzielił się z nami tą swoją odpowiedzią, bo ona nie padła. A dzisiaj, korzystając z okazji, że no to zadaję te pytania Krzysztofowi, również wplotłem to pytanie już tak przed częścią Q&A. Zatem bardzo, Krzysztof, dziękuję, że zdecydowałeś się na to pytanie udzielić odpowiedzi. Nie ma sprawy. No, staram się jak mogę, żeby to wniosło, tak jak mówiłem na początku, wartość dla słuchających. Bo to jest bardzo ważne. Wiele rzeczy robimy w tych internetach tak zwanych, a nie zawsze osoby, które obserwują naszą działalność, wiedzą, ile energii i pracy wkładamy w pewne rzeczy. Tak więc trzymajmy bardzo mocno kciuki, drodzy Państwo, za Krzysztofa, żeby ten balans między pracą, życiem zawodowym, pracą w mediach społecznościowych, życiem zawodowym i rodzinnym był jak najmniej obciążający właśnie dla tych ważnych kwestii, i kibicujmy Krzysztofowi jak najlepiej. Próbuję odnaleźć pierwszy taki komentarz, który pojawił się od Tomka Góreckiego. On jest długi, więc przykryję trochę nasze okna. Tomek napisał: szanowny panie Krzysztofie, jak się pan zapatruje na zajęcia, w moim przypadku Centrum Symulacji Medycznej, stricte praktyczne, gdzie student ma możliwość korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych, na przykład internet i tak dalej, w trakcie realizowania scenariuszy klinicznych? Czy uczy to medycyny, czy zabiera możliwość samodzielnego, logicznego myślenia? Dwojako bym odpowiedział na to pytanie. Moja intuicyjna odpowiedź jest taka, że myślę, że tak. Myślę, że jeżeli próbujemy oddać jak najbardziej realne życie, no to mamy dostęp do takich narzędzi w praktyce. I oczywiście grzebanie w komórce przy rodzinie, która patrzy na każdy nasz krok i każdy nasz gest, jest trudne albo wręcz niemożliwe. O tyle, o ile jesteśmy już z pacjentem sami, no to jest możliwe i to też wcale nie jest takie proste. Więc intuicyjnie myślę, że to zbliża nas do realnych warunków, a nie oddala. Ale druga część tej odpowiedzi jest taka, że to jest do sprawdzenia po prostu. Myślę, że to należałoby sprawdzić w praktyce, czyli zrobić testowo 1, 2 takie zajęcia i zobaczyć, jak to pójdzie. Wydaje mi się, że jako prowadzący zajęcia my gdzieś tam intuicyjnie czujemy, co tam się dzieje na tych zajęciach, czy to sprzyja edukacji, czy to nie sprzyja. Więc ja zamiast zastanawiać się, czy to będzie na plus, czy na minus, to myślę, że spróbuję tak na następnych zajęciach. Podejmę taką próbę, jeżeli spotkamy się za czas jakiś i będę pamiętał, że taką próbę mam podjąć, to może podzielę się swoimi wrażeniami. Miałem zresztą na zajęciach taki drobiazg właściwie. Dostałem pytanie od swoich studentów, bo ja tam uparcie twierdziłem, że wentylację minutową najlepiej zmieniać poprzez częstotliwość, no bo tak robiłem całe życie. Nie mam pewności, czy zmiana objętości tak samo dobrze zadziała. Mówię, no ale słuchajcie, w sobotę mam dyżur, spróbuję, będę chciał zmienić wentylację minutową, zmienię tym razem objętość, a nie częstotliwość i powiem wam, jaki jest efekt. Zmieniłem, faktycznie efekt jest. Także dla wszystkich was, którzy się zastanawiają, jak w człowieku zmniejszyć dwutlenek węgla, czy częstotliwość, czy objętość, obydwie działają dobrze, o czym ja się bardzo szybko przekonałem w praktyce. Wiele takich rzeczy się dowiadywałem po wielu latach, które gdzieś tam w książkach piszą
i które są dla wielu ludzi oczywiste, a dla mnie nie były oczywiste dlatego, że w praktyce ich nie przetestowałem. Na przykład a propos intubacji, ostatnio wypraktykowałem, że to, co w książkach piszę na temat podnoszenia głowy, czyli zaprezentuję, czyli ta pozycja niuchania, kiedy głowę mamy mocno podniesioną na jakimś wzniesieniu do góry, ja jakoś specjalnie nigdy nie przykładałem do tego wagi. Nauczyli mnie intubować, to jakoś szło, ale miałem któregoś razu duży problem z intubacją i mówię, a zobaczymy, spróbujemy, podłożymy i sprawdzimy. Mówię, faktycznie, no eureka, rzecz, która w każdej książce piszą w teorii, gdzieś tam mnie ominęło jej użytkowanie, nie przywiązywałem do tego dużej wagi. W praktyce sprawdziłem i faktycznie ona działa cuda. Więc myślę, że do sprawdzenia z tym używaniem internetu, jak najbardziej. Tomek dopisał: mam doświadczenia, że bezkrytyczne szukanie wyrywanych z kontekstu informacji medycznych prowadzi do sytuacji niebezpiecznych. Podaż dawki leku dożylnie, która okazała się dawką dobową. Takich i podobnych sytuacji obserwuję sporo, niemniej jednak dziękuję za odpowiedź od Tomka Góreckiego. Też ten komentarz jeszcze wybrzmiał. To ja się może odniosę, no to, czyli masz doświadczenia jakieś, to są bardzo cenne doświadczenia. Myślę, że to tym bardziej to są cenne doświadczenia i myślę, że właśnie opierając się na tym, że takie szukanie na szybko, w panice często informacji w internecie prowadzi do takich problemów, myślę, że tym bardziej jest przyczynkiem do tego, żeby coś takiego w warunkach symulacji wprowadzić, no bo to im więcej błędów, tym lepiej. Ja wszystkim studentom i komukolwiek, kogo uczę, to mówię zawsze, to jest symulacja. Róbcie jak najwięcej błędów. Im więcej błędów, tym lepiej. Róbcie jak najwięcej błędów tutaj, żeby potem zrobić jak najmniej. Więc jeżeli my sprowokujemy do zrobienia takiego błędu i wrzucenia na pałę w manekina 10-krotnie za dużej dawki, super, wspaniale. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, a widzisz? Dokładnie. Łukasz Derkacz, pozdrawiany już na początku przez nas, również ratownik i wykładowca akademicki, pytanie zadał: procedury sztywne czy sztuka medyczna? Sztuka medyczna. I od 100%. razu do tego, jeśli sztuka, jak aktualizować ją zbiorowo, jak zachęcać do rozwoju? To jest dobre pytanie, ale przewidziałeś, że odpowiem, że sztuka, bo chyba wcześniej ten komentarz padł, zanim ja odpowiedziałem, że sztuka. Tak, 100% sztuka medyczna i teraz im większa jest organizacja, tym to wszystko musi być bardziej sztywne, ale też musi dawać większe pole do manewru. Czyli jeżeli mamy wytyczne ogólnoświatowe, ogólnoeuropejskie, no to tam powinny być grube rzeczy i grube zalecenia, takie co do których jest duża możliwość manewru, czyli na przykład zatrzymanie krążenia ten miligram adrenaliny. Natomiast jak już mamy coraz mniejszą organizację, czyli wytyczne krajowe, to wytyczne krajowe będą bardziej dopasowane do kraju, w którym to się odbywa. Czyli na przykład w Polsce metamizol, pyralgin jak najbardziej, za granicą Polski może niekoniecznie, tam jednak więcej tych uczuleń się spotyka. No i znowu, jeżeli masz na przykład organizację pod tytułem stacje pogotowia ratunkowego, no to tamte procedury będą mogły być jeszcze bardziej szczegółowe. Czyli możemy my się ze sobą dogadać, jaki my mamy sprzęt, co my robimy, ale to już by wymagało bardzo dużej wymiany między sobą informacji wewnątrz zespołu i jakiegoś takiego mądrego pokierowania tą ewaluacją, czyli tym sprawdzania swoich działań, wymianą informacji, mówienia otwartego o swoich błędach, o swoich doświadczeniach, tworzenia procedur,
Na ten moment nie widzę przestrzeni. Jest nas póki co za mało, żeby to zrobić, ale myślę, że to jest ten kierunek, czyli my jako mała organizacja pod tytułem oddział, pod tytułem stacja pogotowia, rozmawiamy ze sobą bardzo dużo i tworzymy wspólne standardy, według których postępujemy i znowu jeszcze mniejsza komórka, czyli na przykład zespół, ty i kolega macie jeszcze bardziej własne procedury, do których się szczegółowo stosujecie. No i ostatnia taka komórka, ty jako Łukasz masz swoje rzeczy najbardziej szczegółowe, oparte o twoje doświadczenie, które są sztywne, nie są sztywne, które są zgodne z tamtymi poprzednimi wytycznymi, ale są jakimś tam twoim twistem i twoim własnym przekonaniem tego, co robić. Trudne to jest na pewno i wymaga bardzo dużo dodatkowego wkładu, czasu i pracy. Łukasz jeszcze dodał taki komentarz, że specjalista to ten, który popełni wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie, ale komentarz pojawił się kolejny od Tomka Góreckiego, który brzmi: błąd jest ok, jeśli są one w stanie znaleźć jego rozwiązanie, te osoby, które ten błąd znalazły. A z tym jest problem. Samo generowanie błędów nie jest moim zdaniem wartością edukacyjną, więc to idzie w sprzeczności z tym, co powiedziałeś, Krzysztof, przynajmniej w ocenie Tomka, żeby tych błędów nie popełniać, bo niekoniecznie to się będzie pokrywało z tą edukacją. Może jeszcze szybki komentarz co do tego. No taka jest rola moim zdaniem prowadzącego, czyli jeżeli na symulacji powstał błąd, to wspaniale, to jest okazja do dyskusji. I musiałbyś, Tomek, rozwinąć bardziej, co masz na myśli. Czyli tak, błąd jest ok, ale jeśli on jest w stanie znaleźć jego rozwiązanie, on to znaczy ten uczestnik, rozumiem, ten kogo uczysz, to jeżeli on jest w stanie znaleźć rozwiązanie, a z tym jest problem, Może nie samo zgodzę się generowanie z tym. chodziło Tomkowi chyba o to, że generujemy, żeby wszystkie błędy, które ty mówiłeś, żeby popełniali te błędy ludzie, żeby jak najbardziej były one eksponowane. Może to Tomkowi o to chodziło, ale Tomasz, poczekamy na suplemencję twojego komentarza, jeśli pozwolisz. Tak, rozwiń, co masz na myśli, bo jeśli nie jest w stanie ten, który uczestnik robi błąd i nie jest w stanie znaleźć rozwiązania, no to super, od tego jest prowadzący. Natomiast jeżeli prowadzący nie jest w stanie znaleźć, studenci bardzo rzadko nie potrafią oni tego błędu dostrzec i samodzielnie znaleźć jego rozwiązanie. No tak, dlatego są studentami. Taka ich rola, nie? Żeby popełniać błędy, a taka rola wykładowcy, żeby im te błędy pokazywać i cierpliwie tłumaczyć. Nie widzę tutaj sprzeczności. Myślę, że studenci, którzy się boją popełniać błędy, no raczej będą się wycofywać z działań niż się uczyć, niż się rozwijać. I taka przestrzeń do popełniania błędów i powiedzenia, nie wiem, co mam teraz zrobić, no to jest właśnie okres studiów. Ta przestrzeń do nie wiem, co mam teraz zrobić, nie wiem, jak to naprawić, kończy się w momencie, w którym uzyskujesz prawo wykonywania zawodu i niestety tam już tego nie możesz zrobić. Chyba że fajnie by było, jakby te zespoły ratownicze były tak dobierane, że masz starszego, młodszego i tam faktycznie można się tego starszego doradzić. Natomiast studia w 100% to jest przestrzeń do popełniania błędów, a nasza rola jako wykładowców to prowadzenie tych studentów. Profil symulacja medyczna. Dobry wieczór. Chyba po raz pierwszy widzimy pośród widzów i słuchaczy, napisał: generowanie błędów jest ogromną wartością dodaną. Nauka zostaje do końca życia właśnie przez takie sytuacje. Dziękuję za ten komentarz. Pan Dawid Wilczek napisał: panie Krzysztofie, czego według pana powinno być więcej w procesie edukacji zawodów medycznych? Symulacji medycznej czy zajęć klinicznych? I dlaczego? Głównie chodzi mi o zawody związane z dużą decyzyjnością. Ratownik, lekarz, pielęgniarz, pielęgniarka i tak dalej. Trudne pytanie. Nie umiem tego powiedzieć. Myślę, że to trzeba wypraktykować. Znowu, ja wiem, co można wyrzucić. Ja wiem, czego kosztem można zrobić i więcej i tego, czyli tej nieszczęsnej teorii.
wywalić tą nieszczęsną teorię w dużej mierze i wtedy można więcej symulacji i więcej zajęć klinicznych. Natomiast proporcja symulacji medycznej do zajęć klinicznych, nie wiem, należałoby moim zdaniem sprawdzać, jakie są efekty jednych i drugich, czyli czego ci ludzie podczas jednych i drugich się uczą. Mamy określoną wiedzę i określone umiejętności, których się chcemy nauczyć. I teraz im więcej jesteśmy w stanie się nauczyć na symulacjach, tym bardziej fajnie. Natomiast jeżeli są takie, które musimy się nauczyć w warunkach klinicznych, no to róbmy to w klinice, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musielibyśmy taką listę rzeczy, nie wirtualną, że tam ratownik to ma konikotomię 10 razy na studiach przeprowadzić na zwłokach, to jest nierealne oczywiście, no bo ja sobie mogę to napisać, papier wszystko przyjmie, ale praktyczną listę rzeczy, które chcemy, żeby ratownik wiedział, dokładną, przede wszystkim dokładną i umiejętności, które ma, żebyśmy sprawdzali to, a nie tylko wpisali na papier, żeby to było i zobaczyli, które z tych zajęć, o których piszesz, bardziej nam do dotarcia do tego celu służą. Dziękujemy Panie Dawidzie przede wszystkim za obecność i za aktywność. Chyba dzisiaj dostaje Pan taką naklejkę, super dzielny, aktywny widz i słuchacz NT Live. Z pewnością ona trafi do Pana. Pojawiło się pytanie od Pana Alberta. Albert Król napisał: witam, Panie Krzysztofie, jakie jest Pana zdanie o dodaniu do grupy leków, które ratownik może podawać samodzielnie? Ketaminy, suksametonium, rokuronium, propofolu, efedryny. Co Pan myśli o intubacji w protokole RSI przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego? Tak, dziękuję za pytanie. Bardzo proszę, piszcie mi proszę po imieniu. Tak występuję w internecie, trochę się czuję nieswojo odpowiadając na Panie Krzysztofie i odruchowo odpowiadam na ty. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, to bardzo przepraszam, ale naprawdę piszcie po imieniu, bo tak jakoś mi będzie swobodniej. Do tego namawiam swoich studentów, którzy się jakoś nie mogą przemóc, no ale jesteśmy, wydaje mi się, głównie w gronie profesjonalistów. Myślę, że możecie mi jak najbardziej pisać na ty. Odnosząc się do tego, ja mam na temat intubacji spaczone zdanie, niestety. Bardzo mi przykro to powiedzieć, ale ja tych intubacji zrobiłem dosłownie tysiące. I trudno mi oceniać, jak bardzo można tutaj zwiększać zakres intubacji w ratownictwie medycznym, kiedy wiem, że okazji do intubacji jest tak mało. Odruchowo powiedziałbym, że nie chciałbym więcej intubacji w ratownictwie medycznym, bo jest za mała wprawa. Ale znowu, to jest tylko moje odczucie, bo wiedząc, jak można być dobrze wyszkolonym w tej jednej dziedzinie i jak można szybko i sprawnie to zrobić w jak trudnych warunkach, stwierdzam, że no kurde, ktoś, kto zrobił tego 100, to nie wie nic, bo tak sobie mówimy w gronie anestezjologicznym. A ktoś, kto zrobił 100 w ratownictwie medycznym, w praktyce, no to już jest poważny wyczyn. To już ktoś, kto naprawdę umie to zrobić. Natomiast u nas, w naszym gronie anestezjologicznym, ktoś, kto zrobił 100 intubacji, no to jest początkujący. Więc ja niestety jako anestezjolog nie umiem się wypowiedzieć racjonalnie na ten temat. Na temat intubacji. Myślę, że poszukałbym odpowiedzi na to pytanie w jakichś statystykach. W jakichś statystykach, gdzieś, gdzie to wprowadzono, jakie są efekty tego. Jedyne rozwiązanie, jakie widzę. Tam było jeszcze pytanie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie wyświetlić a propos leków, bo wydaje mi się, że nie wszystkie były związane z intubacją. Proszę uprzejmie. Było pytanie o ketaminę, propofol, efedrynę. Więc tak, efedryna, zacznę od końca. Efedryna, wspaniały, cudowny lek. Szybki, prosty, łatwy, podnosi ciśnienie jak najbardziej w pogotowiu, jak najbardziej, na 100%. Bezpieczny, skuteczny. Jeżeli tylko będziecie mieli styczność z efedryną, to pamiętajcie, że efedryna
według książki i w praktyce raczej też działa tylko do drugiej ampułki. Czyli po drugiej ampułce macie już tachyfilaksję i ta efedryna przestaje działać, no bo się kończy noradrenalina, która jest uwalniana z zakończeń nerwowych. Jak najbardziej efedryna w pogotowiu. Propofol też jak najbardziej, z tego powodu, że na ten moment ZRM nie ma, jak to powiedzieć, godnego zaufania usypiacza. Midanium jest spoko, fentanyl jest spoko, ale no ciężko pacjenta tak porządnie uśpić tymi lekami. Jeżeli chcemy pacjenta faktycznie uśpić, a nie ululać, no to jakieś porządne spanie w stylu propofolu, etomidatu, tiopentalu jest konieczne. To też się przydaje, jeżeli chcemy, żeby pacjent faktycznie zasnął. Chociażby na przykład do kardiowersji, gdzie moja absolutnie ukochana mieszanka do kardiowersji to jest ketamina, fentanyl i propofol, taka multimodalna anestezja, analgezja, analgosedacja. O, to będzie najbardziej precyzyjnie powiedziane, czyli fentanyl, ketamina i propofol. Zdradzę, jeżeli ktoś się zajmuje tym, jeżeli ktoś pracuje na SOR-ze, powiem, bardzo prosty koktajl, który ja stosuję z powodzeniem do krótkich zabiegów i właśnie do kardiowersji i mi się on sprawdza. To jest jedna ampułka fentanylu, czyli 100 mikrogramów, niezależnie od wagi pacjenta, do tego 20 mg ketaminy i do tego tyle propofolu, ile pacjent waży, minus te 20 ketaminy. Czyli bierzemy sobie wagę pacjenta, jeżeli waży 80 kg, to dajemy 60 propofolu, 20 ketaminy i do tego ampułka fentanylu. I potem, jeżeli to jest na przykład kardiowersja, bardzo chętnie daję naloxon, który no już można dać, bo pacjent potem nie dostaje bodźca bólowego, bo już go strzeliliśmy. Więc nie jest to problem. Chciałem tutaj przemycić trochę takiego praktycznego, czegoś takiego stricte praktycznego, żeby ktoś, kto pracuje, mógł sobie to wziąć i zastosować. Pamiętajcie jeszcze, że leki podawane do kardiowersji u pacjenta, który ma objawowe zaburzenia rytmu, działają pierdyliard razy dłużej niż leki podawane u normalnego pacjenta. Czyli pacjent we wstrząsie, to oczywiście, to wszyscy wiemy, ale pacjent, który teoretycznie wygląda normalnie, ale ma migotanie przedsionków, które jest nawet nie takie bardzo szybkie, ale ma migotanie przedsionków, to zanim te leki działają i zanim skończy się ich działanie, to trzeba czekać 1 000 000 lat. I ja mam już doświadczenie, ale wiele razy mi się zdarzało tak, że ja pacjentom chyba za mało, dokładaliśmy leków i było za dużo, bo te dawki się nakładały. Dlatego jeżeli pacjenta usypiacie do kardiowersji, czas, jak on już wtedy zamknie oczy, to wtedy można go strzelić. Czy bez midanium? No ja bez midanium, ale póki co w ZRM-ie, no niestety to jest jedyna opcja, żeby pacjent zasnął. Pamiętajcie, że fentanyl ma dosyć słabą zdolność do usypiania. I to widać na przykład po kardiochirurgii, gdzie podanie dużych, ogromnych dawek opioidów, oni mają takie duże 10-ml ampułki, jest fajne, bo daje dużą stabilność krążeniową. Natomiast bardzo duży jest odsetek świadomości śródoperacyjnej, no bo ci pacjenci aż tak głęboko nie są usypiani, bo też warunki krążeniowe są takie. Więc można by było to zrobić tak, że dać pacjentowi dużo fentanylu, ale on nie za bardzo śpi, więc coś na spanie dać trzeba, w związku z tym, że nie mamy na spanie nic innego niż midanium, to midanium póki co tak. Natomiast jeżeli miałbym propofol, to midanium jest mi absolutnie zbędne. Ta ketamina tak fajnie uzupełnia, bo dodanie ketaminy pozwala mi, że pacjent oddycha, a nie boli. Rozgadałem się. No weszliśmy na mój temat znieczuleń. Bardzo się cieszę. No, ponad 100 osób jeszcze słucha naszej audycji na żywo, więc na pewno dużo dla siebie te osoby znajdą albo zabiorą. Kuba Równy, dobry wieczór. Spotkałem się wielokrotnie z tym, że do kardiowersji stosuje się tylko usypiacz, tłumacząc to bardzo krótkim impulsem bólowym. Co o tym sądzisz?
Pozdrowienia dla Kuby, znamy się. Wiem, że są pozytywne badania na ten temat. Czytałem takie doniesienia, że podanie propofolu jest wystarczające. Natomiast wydaje mi się odruchowo, że jeżeli jest bodziec bólowy, to należy zadziałać przeciwbólowo. Nie mam na ten temat żadnych badań, którymi mogę to poprzeć, ale poprę się innymi badaniami. Na przykład, jeżeli mamy wcześniaki, które są zaintubowane, to nie ma żadnych badań, które stwierdzają, że analgosedacja u takich wcześniaków poprawia wyniki leczenia, czyli że u zaintubowanych, wentylowanych wcześniaków jest potrzeba je jakoś usypiać. Można je tak zostawić na żywca i wyniki badań są takie same. W związku z tym, że coś takiego wyszło, no to ja po pierwsze nie podjąłbym się nie sedowania wcześniaków do wentylacji mechanicznej i w związku z tym też nie podjąłbym się zadawania bodźca bólowego bez leku przeciwbólowego, mimo że może badania wskazują, że nie jest to konieczne. Pan Krupiński napisał taki komentarz, że pacjenta ma nie boleć, ale Sergiej dopisał swój komentarz. Krótkim bodźcem, ale bolesnym, więc z przeciwbólowym działaniem. Dzięki Sergiej za ten komentarz. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, jeżeli pojawiły się jeszcze w Waszej przestrzeni pytania do naszego gościa, skopiujcie je raz jeszcze, bo mam pewien problem z ładowaniem wcześniejszych komentarzy. Trochę tracimy na jakości, jeśli chodzi o przesył do StreamYard, więc jeżeli pominąłem jakieś pytanie, to bardzo proszę. Żeby dać Państwu na to chwilę, to może w tym momencie, zanim samo podsumowanie i tak dalej, które zazwyczaj kończy nasze spotkanie, to bardzo bym prosił, nie wiem, czy się udało Tobie przygotować jakąś literaturę branżową, którą może byś chciał polecić, zasugerować, tak żebyśmy mogli ewentualnie zrobić jakąś notatkę do tego, żebyśmy mogli się dalej edukować, żebyśmy mogli pamiętać o tym, że warto też czytać książki w wersji papierowej, oprócz tych narzędzi internetowych, które mamy na co dzień. Myślałem nad tym bardzo intensywnie, bo przekazałeś mi przed tym wykładem, że jest to dla Was ważne, ale niestety nic nie wymyśliłem. Okej. Mój styl nauki jest niestety, mam taką jedną książkę, którą teraz czytam ze swojej działki zupełnie, czyli z leczenia bólu przewlekłego. Jest to dla mnie droga przez mękę, ponieważ ja co chwila sprawdzam coś w internecie, bo to mi nie pasuje, tego nie rozumiem, tamto mi nie leży. Mój styl uczenia się nie pasuje kompletnie do książek, że ja biorę książkę, siadam i czytam po kolei. Ja po pierwszych 2 zdaniach już napotykam na coś, przez co muszę sięgnąć po komórkę albo po komputer, bo mi nie pasuje albo chcę sprawdzić. Więc jeżeli miałbym polecić typ książek, jest taka książka w anestezjologii, którą mogę polecić kogoś, kto w tej działce siedzi, i wydaje mi się, że jeżeli bym taką spotkał w ratownictwie medycznym, to mógłbym ją polecić. To są po prostu opisy przypadków, czyli konkretne historie. Miałem takiego pacjenta, to mi się wydarzyło, to zrobiłem. Jeżeli bym taką książkę spotkał, to myślę, że mógłbym się z niej dużo nauczyć. Na przykład jest taka książka POGO. Może ona nie jest tak stricte medyczna. Są to zapiski takie trochę bardziej beletrystyczne lekarza anestezjologa, który jeździł w karetce, i to jest pewna historia. I ja bardzo chętnie takie historie, opisy przypadków czytam. Natomiast książka, w której jest co zrobić, nie sprawdzają mi się. To ja tu mam POGO. To od Jakuba, Jak był naszym najbardziej. gościem. Taki cienki Jak reportaż. najbardziej. To my polecamy POGO, Jakuba Tak, Sieczko. POGO jak najbardziej. Tak jest, to leci jako rekomendacja branżowa. Jest pytanie od Sergieja. Jak walczyć w edukacji z poczuciem ego u medyków? Jak stworzyć bardziej specjalistów drużynowych, a nie indywidualistów? Dzięki za pytanie. Bardzo trudne pytanie. Pytanie trudne. Odpowiedź trudna. Nie mam na to recepty. Myślę, że ego to jest jedna z największych przeszkód, jakie są w ogóle w medycynie, może nawet w życiu. I sam się z nim zmagam bardzo.
Mogę odpowiedzieć, co mi się generalnie sprawdza ogólnie, kiedy mam chwilę oddechu i idę na przykład na SOR albo jadę gdzieś, jeszcze jak jeździłem do akcji i mam taką chwilę, że się mogę przygotować, to staram się sobie powtarzać, żeby myśleć o pacjencie, co mogę zrobić dla tego pacjenta, żeby mu pomóc. I teoretycznie jest to oczywiste. Natomiast powiedzenie sobie przed tą akcją, przed tym konkretnym pacjentem i już układanie sobie w głowie scenariusza, co mogę zrobić, żeby pacjentowi pomóc jak najlepiej, kieruje moje myśli w dobrą stronę. Nie mówię, że mi się zawsze udaje, ale przynajmniej w dobrą stronę. I myślę, że w jakiś sposób pozwala walczyć z tym ego. Bardzo, bardzo dziękujemy, Sergiej, za pytanie, a Tobie, Krzysztof, oczywiście za odpowiedź. Kolejne pytanie pojawiło się, bardzo się cieszę. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju? Jarogniew Krupiński, dzięki za to. Tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Myślę, że oczywiście trzeba utrzymać pewien balans, żeby te ćwiczenia nie były mordęgą i znojem, natomiast tak, na pewno to jest tak, że musimy wylać ilość potu i walki bokserskie wygrywa się na treningach, a nie w ringu. I tak samo pracę z naszymi pacjentami. No, doświadczenie jest ważne, ale ten trening poza jest myślę jeszcze ważniejszy. Dzięki. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie od pana Adama, rozbudowane, więc trochę nas tutaj przysłoni. Krzysztofie, biorąc pod uwagę stanowisko anestezjologów, oczywiście w pełni zrozumiałe odnośnie do świadczenia typowo w protokołach RSI, jak widzisz przyszłość ZRM zespołów S? Czy jest rozwiązanie, aby zachęcić praktykantów do zespołów ratownictwa medycznego? Czy rozszerzenie po studiach drugiego stopnia uprawnień ratowników medycznych i utworzenie zespołów dojeżdżających stricte do takich zdarzeń, które przekraczają uprawnienia ZRMP? Brzmi to kusząco. Nie wiem, jak to w praktyce by zadziałało, ale brzmi to nieźle, muszę powiedzieć. Tylko widzę tutaj taki problem, że jeżeli tak byśmy zrobili, czyli że zrobilibyśmy zespół, który się stricte zajmuje intubacją, no to zabralibyśmy jedną z takich bardziej atrakcyjnych, interesujących czynności, taką cegiełkę ludziom, którzy poszli na ratownictwo medyczne nie po to, żeby leczyć nadciśnienie albo migotanie przedsionków stabilne, nie po to, żeby zabierać z Biedronki półnagie staruszki, nie po to, żeby pocieszać ludzi, którzy są samotni, tylko po to, żeby ratować życie ludzkie, wkładać igły, wkładać rurki i jechać na sygnale. I teraz dzielenie takie, że jest zespół P, który jest od takich rzeczy lżejszych, a jak jest coś poważniejszego, no to dojeżdża zespół S. Wydaje się to atrakcyjne, ale to już tak strasznie ograbia i tak już powiem, biednych ratowników medycznych, którzy poszli na tą specjalizację, żeby ratować życie ludzkie, a mają 9 na 10 wyjazdów, które z ratowaniem nic nie mają wspólnego, i kiedy wreszcie dzieje się coś, że mogą faktycznie zrobić coś fajnego, ambitnego, to mają sobie wezwać zespół S. No, jest to przygnębiające i nie wiem, czy to by się sprawdziło. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Marzyłoby mi się, żeby była jakaś bardziej rozbudowana pomoc doraźna, która, nie wiem, może takim sposobem
na to byłoby stworzenie zespołów takich interwencyjnych, które by dowoziły pacjentów do pomocy doraźnej. I wtedy dzielimy się faktycznie. Są zespoły pogotowia, które mają minutę na wyjazd i jadą na sygnale i zajmują się poważnymi sprawami. I są zespoły transportowe stricte, którzy transportują pacjentów na spokojnie, nie biegną na szybko, tylko na spokojnie przewożą tych pacjentów, czy to na SOR, czy do pomocy doraźnej. Taka taksówka medyczna, czyli zdjęcie, ja bym z drugiej strony to obskrobał. Obskrobałbym tą działalność poza nagłą, tą taką żmudną, to zakładanie tych cewników. No mój Boże, czy naprawdę ratownik medyczny musi zakładać cewnik pacjentowi z zatrzymaniem moczu? No wiem, że to się zdarza często, wiem, że niektórzy mówią, no ale to im pomaga. No tak, ale czy to naprawdę jest zadanie dla człowieka, który ma minutę na wyjazd? No ja się bardzo przeciwko temu buntuję. Więc bardziej bym sobie życzył, żeby stworzyć jakieś takie siły, które by zdjęły z ratowników te działania mniej ratownicze, a bardziej transportowo-organizacyjne, niż skupiał się na utrzymaniu umierających zespołów S, bo myślę, że zespoły S odchodzą, myślę, że ich nie uratujemy. Nie wiem, chyba nie odpowiedziałem w całości na pytanie, ale tak się starałem esencję wyciągnąć z niego. Bardzo trafne spostrzeżenie. Pan Jacek dodał do tego, że działającym rozwiązaniem może być system rendezvous. Ogarniam sam, nie wzywam pomocy. Nie radzę sobie, wzywam tych, którzy przybywają ze wsparciem. Panie Jacku, dzięki. O rendezvous mówiliśmy już kilkakrotnie. I w miejscu, w którym ja pracuję na co dzień mamy system rendezvous. Właśnie dojeżdża do nas anestezjolog z pomocą, gdzie ten zakres kompetencji może się już nam trochę wyczerpywać. I tutaj o tym mówił pan Adam. Mowa typowo o sytuacji, gdy ratownikowi kończą się leki, uprawnienia, oczywiście, pacjent z własnym oddechem i Glasgow 3. To są takie między innymi procedury, kiedy się rendezvous wzywa. Dzięki zarówno panie Jacku i panie Adamie za te pytania. I jeszcze jedno pytanie od pana Rafała. Jakie masz zdanie o EBM w ratownictwie medycznym, szanse, perspektywy, a może zagrożenia? Niezbędne, absolutnie niezbędne. EBM w ratownictwie medycznym to jest podstawa naszych działań i musimy sprawdzać, czy coś działa, czy nie działa. Zwłaszcza w ratownictwie medycznym musimy sprawdzać, bo my nie wiemy, co się z tym pacjentem dzieje potem i bardzo łatwo jest coś takiego zrobić, co nam pomoże tu i teraz, ale dla pacjenta będzie niekorzystne albo nie pomoże mu w odległym czasie. I to, o czym ja mówiłem na jednym ze swoich wykładów, czyli taki błąd odroczonego efektu. Czyli my na przykład, jest anestezjolog w karetce, który chce podać noradrenalinę i on sobie stwierdzi, że on teraz założy dojście centralne do dużej żyły, no bo umie, to założy. I teraz jemu jest fajnie, bo on podał lewonor, ciśnienie mu wzrosło, ale nie patrzy na to, że pacjent może mieć za 3 dni zakażenie z tego powodu, bo to było w warunkach takich sobie. Nie patrzy na to, że za godzinę ten pacjent może mieć odmę, bo go podziałał. On teraz podał lewonor, ma dobre ciśnienie, zawiózł na SOR z dobrymi parametrami i jest zadowolony. EBM w ratownictwie medycznym jest niezbędny dlatego, że we wszystkich sytuacjach nagłych mamy taki problem, że przedkładamy tu i teraz na tam i potem, a tam potem to się będą martwić. My tutaj jesteśmy dobrze, mamy zrobione to, co trzeba, więc jeżeli my nie będziemy robili EBM-u, tylko jestem fanem oczywiście dbania o podstawowe parametry, pacjent ma mieć dobrą saturację, dobre ciśnienie, ma ten tlen płynąć do mózgu. Natomiast jeżeli nie będziemy używać EBM-u, no to będziemy dalej używać na przykład sterydów w urazie głowy, które już wiemy, że nie pomagają, a mogą być niekorzystne. Zresztą nawet tak w urazie rdzenia coraz głośniej jest o tym, że one nie pomagają, tylko mogą zwiększać ryzyko powikłań. No nie dowiedzielibyśmy się bez EBM o tym, że sterydy w urazie rdzenia kręgowego zwiększają ryzyko powikłań. Jest tego absolutnie niezbędne. Bardzo dziękujemy. Ten evidence-based medicine jest ważny, szczególnie w prehospitalu. Podpisuje się
pod tym stwierdzeniem również dzięki za pytanie i dzięki za odpowiedź, drogi Krzysztofie. Wydaje się, że żeśmy przez te pytania i komentarze przeszli. One oczywiście się pojawiają, więc będzie mi bardzo miło, drogi Krzysztofie, kiedy w tej części już może jutro, może dzisiaj jeszcze wieczorem znajdziesz chwilkę czasu, może znajdziesz jakiś komentarz, który przykuł Twoją uwagę i odniesiesz się już do tego, bo to już po audycji też będzie można dokonać. Te komentarze zostają tam, one żyją swoim życiem. I mam nadzieję, że również uda się Tobie odnieść do tych kwestii, które ewentualnie nie doczekały się konkretnego wyjaśnienia. Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, którą mam dla Ciebie przygotowaną, a może tak, mam nadzieję, że nie zabrzmi to karykaturalnie. Mam dla Ciebie taką zagadkę i w jednym z swoich odcinków mówiłeś o wskaźniku wstrząsu, tak zwany shock index. Pamiętamy, że nas edukowałeś, że jest to stosunek częstości tętna do skurczowego ciśnienia tętniczego, pozwalający ten indeks w przybliżeniu określić nam stopień ciężkości wstrząsu. Zgadza się, taka definicja jest. No to ja mam pytanie, żart, tak już na koniec. Absolutnie żart, mam nadzieję, że się uda. Zatem, jeśli tętno podskoczy Ci na myśl o weekendzie, a ciśnienie spadnie na myśl o poniedziałku, to czy Twój wskaźnik wstrząsowy sugeruje wstrząs weekendowy, tak czy nie? Muszę się wczytać w to pytanie. Ja myślę, że to jest za trudne pytanie, bo zahacza ono dla mnie o ten work-life balance. I teraz pytanie, co się dzieje w weekend, a co się dzieje w poniedziałek, bo to w przypadku medyków nie jest takie oczywiste wcale. Mi na przykład w przyszły weekend się szykuje maraton dyżurowy, więc tutaj to pytanie zupełnie by należało odwrócić. Okej. Ja pozwolę sobie jakby dodać do tego taki komentarz. Tak, wydaje się, że weekendowy wstrząs jest całkowicie uzasadniony. Przeszedłem przez emocjonalne tętno ekscytacji na myśl o piątku, ale poniedziałkowe ciśnienie zdecydowanie daje mi do myślenia. Mam nadzieję, że to spowoduje otwarcie też takiej przestrzeni do tego, żeby zadawać jeszcze bardziej nieoczywiste pytania w Twoich materiałach, w Twoich rolkach, w tych wszystkich miejscach, które nam konstruujesz, tą przestrzeń, pokazujesz to, co powiedziałeś dzisiaj tak bardzo ładnie. Media społecznościowe, internet to jest pusta przestrzeń, do której dolewamy to, co uważamy za słuszne i mądre. Dzięki, że dbasz o to, że to, co pobieramy z tego internetu, co jest Twojego autorstwa, jest mądre i mam nadzieję, że będziemy to wykorzystywać z korzyścią dla naszych pacjentów. To moje podsumowanie. A Twoje podsumowanie dzisiejszego spotkania to jakie będzie? Myślę, że odnosząc się do treści tego wystąpienia, które mam w tym tygodniu, o sumieniu w medycynie, chciałbym, żebyśmy wszyscy się więcej zajmowali sobą, a mniej innymi. Co my możemy zrobić dla siebie, dla naszych pacjentów, a mniej narzekali na system, w którym działamy. I to bym chciał, żeby było takie podsumowanie. Żeby robić swoje, jak najlepiej się umie, w tych warunkach, które mamy, nie oglądać się na innych i tyle. To bardzo dobre podsumowanie i mam nadzieję, drogi Krzysztofie, że jak spotkamy się za kilkadziesiąt godzin w Krakowie, to znajdziesz dla nas chwilkę czasu, żebyś mógł podpisać nas baner, który, jak wiesz, jest taką pamiątką, nieodzowną częścią związaną z aktywnością EnteLife. Znajdziemy Cię gdzieś po wykładzie. Twój wykład jest bodajże w sesji inauguracyjnej między 17 a 20, więc mamy nadzieję, że będziesz miał moment, żeby pochylić się nad naszym banerem i złożyć swój autograf, za co już teraz bardzo Tobie dziękuję i niesamowicie się cieszę, że się spotkamy za chwil parę w Krakowie. Ja również się cieszę, już się nie mogę doczekać konferencji.
Drodzy Państwo, a ja zachęcam Państwa do tego, żebyście zamieszczali opinie, recenzje o naszych odcinkach, o naszych działalności. Zaglądajcie również do naszych mediów społecznościowych. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy w LinkedIn, jesteśmy wszędzie tam, gdzie właśnie dolewanie do tej przestrzeni w mediach społecznościowych powinno przynosić jak najlepsze efekty. Zachęcam również, zaglądajcie do mediów społecznościowych naszego dzisiejszego gościa, o którym już mówiłem na początku, teraz Instagram, TikTok, Facebook, tam odnajdziecie te wszystkie rzeczy. Zachęcam Państwa do tego, żebyście przeczytali najciekawsze i wszystkie te wpisy, które są na stronie internetowej o grach. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś, Krzysztofie, porozmawiamy, żebyś nam opowiedział, jak one są ważne z punktu widzenia samego procesu edukacji, ale też zasypuj nas nowymi pomysłami. Rób wszystko to, co może się przydać nam i naszym pacjentom, a widzowie, słuchacze będą Tobie za to wdzięczni, tak jak wdzięczna jest Pani Maria, która napisała, że jest to świetna audycja. Dziękuję, do zobaczenia w Krakowie. Pan Krupiński napisał, dbajmy też o swój dobrostan. Dziękuję za te wszystkie miłe słowa, drodzy Państwo, i było to wielką radością spotkać się dzisiaj z Krzysztofem i oczywiście z Państwem. Co Ty na to, Krzysztofie? Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że z częścią z Was przynajmniej uda nam się spotkać. No, z Tobą, Jacku, mam nadzieję, że przede wszystkim i pewnie też z częścią naszych dzisiejszych słuchaczy właśnie w Krakowie. Tak jest, nasz zespół się tam wybiera, będzie tam Jagoda Nowak, będę tam ja. Mam nadzieję, że dołączą do nas nasi reporterzy, ci, którzy będą mogli być, a ci, którzy nie, na pewno będą nas śledzić online, w mediach społecznościowych. Raz jeszcze zachęcam do zaglądania do przestrzeni, które tworzy nam z taką wielką frajdą i radością Krzysztof Wernicki, który był dzisiaj moim i Państwa gościem, za co jestem bardzo wdzięczny i do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem, już w kolejnym odcinku NT Live. Na razie, dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc.